1,5%. Taka część graczy zdobyła wszystkie osiągnięcia w pierwszej odsłonie Devil May Cry na PlayStation 4. To mniej niż w przypadku Dark Souls czy Bloodborne. W 2019 roku udało mi się tego dokonać w wersji na PlayStation 3. Utrudniłem sobie to wtedy decyzją o nieużywaniu jakichkolwiek jednorazowych przedmiotów, przez co zajęło mi to 5 miesięcy wypełnionych uczeniem się gry na pamięć. Do dziś uważam to za moje najbardziej wymagające growe dokonanie. Oczywiście można było zrobić to dużo szybciej. Czas potrzebny do zdobycia wszystkich trofeów wynosi zaledwie około 15 godzin. Więc teoretycznie jest to możliwe do wykonania w ciągu doby, jeżeli tylko będzie się korzystać ze wszystkich dostępnych środków oraz zniweluje się czas potrzebny na powtórki do minimum. Wiedziałem, że będzie to niesamowicie trudne, jednak z racji tego, że jestem fanem serii, postanowiłem spróbować. Ja jestem Adrian, a to jest moje wyzwanie w Devil May Cry, w którym spróbuję zdobyć platynowe trofeum w zaledwie jeden dzień. Jeżeli ogląda ten materiał ktoś niezaznajomiony z tą grą, to na szybko wyjaśnię tutaj jej główne założenia. 2000 lat temu miała miejsce wojna między światem ludzi oraz światem demonów. Potężny demon Sparda zbuntował się przeciwko swojej rasie i zapewnił ludzkości bezpieczeństwo aż do swojej śmierci, dzięki czemu stał się on dla wielu legendą. Wcielamy się tutaj w łowcę demonów Dantego, syna Spardy. Tajemnicza kobieta o imieniu Trish odwiedza go w jego biurze i informuje, że pokonany niegdyś przez Spardę władca piekieł Mundus, który odpowiedzialny jest za śmierć matki i brata bohatera, zamierza powrócić do świata ludzi, otwierając portal na wyspie Malei. Nasz bohater wyrusza tam, aby do tego nie dopuścić. Rozgrywka opiera się na widowiskowej walce, podczas której korzystamy z kilku rodzajów broni białej i palnej, wykonując przy tym różne akrobacje. Mamy również możliwość przemiany w demona, nazywanej Devil Trigger, podczas której zadajemy zwiększone obrażenia, regeneruje nam się zdrowie, a także dostajemy dostęp do dodatkowych zdolności w zależności od trzymanego oręża. Korzystać możemy również z przedmiotów jednorazowych, które przykładowo odnawiają nam zdrowie czy zadają obrażenia wszystkim przeciwnikom na ekranie. Gra podzielona jest na misje, za które dostajemy ocenę zależną od tego, jak nam poszło. Walutę stanowią tutaj czerwone kule, za które możemy kupować nowe zdolności oraz przedmioty. Zdobywamy je pokonując przeciwników, zbierając w świecie gry oraz w ramach nagrody za rangę uzyskaną za misję. Gra oparta jest na przemierzaniu podzielonego na lokacje świata, pokonywaniu bossów oraz odnajdywaniu przedmiotów kluczowych, aby móc posunąć się dalej. To z grubsza tyle. Przyjrzyjmy się trofeom, które będzie dane mi zdobyć. Skupię się tutaj na najbardziej istotnych, ponieważ pozostałe zdobędę podczas naturalnego przechodzenia gry. Przede wszystkim trofea za ukończenie gry na poziomie trudności Normal, Hard oraz Dante Must Die. Na tym pierwszym gra nie jest wymagająca, jeżeli wie się, gdzie iść oraz jak walczyć. Po ukończeniu jej rozpoczynamy rozgrywkę od nowa na kolejnym poziomie trudności, zachowując ulepszenia naszej postaci oraz zebrane znajdźki. Poziom Hard zmienia układ przeciwników. Ci słabsi są zredukowani do minimum albo usunięci. Zamiast nich będziemy walczyć z potężniejszymi wrogami, którzy wcześniej pojawiali się w późniejszych etapach. Nie jest to szczególnie problematyczne, ponieważ sporo starć możemy pominąć. Przeciwnicy i bossowie zadają więcej obrażeń. Do tego ci drudzy otrzymują ich jedynie 1/3, gdy nie jesteśmy w naszej diabelskiej formie. Na szczęście w trakcie przemiany zadajemy już normalne obrażenia, więc zmiana ta nie jest mocno odczuwalna. Na Dante Must Die zaczynają się schody. Wprowadzono tutaj więcej starć, których nie możemy pominąć. Na dodatek posiadających licznik czasu. Gdy spadnie on do zera, przeciwnicy wejdą w swój własny tryb Devil Trigger, który sprawia, że posiadają więcej zdrowia, zadają więcej obrażeń i praktycznie nie można ich wytrącić z równowagi. Największy problem stanowią jednak bossowie. Zadają oni gigantyczne obrażenia, czasami będąc w stanie zabrać nam w jedną chwilę 3/4 maksymalnego paska zdrowia. Do tego tutaj zadajemy im 1/3 obrażeń niezależnie od tego, czy jesteśmy w diabelskiej formie, czy nie. Na początku gry nie stanowi to jeszcze dużego problemu, ale na koniec to katorga, która zmusza nas do kilkuminutowego, bardzo wyuczonego grania, podczas którego możemy sobie pozwolić na maksymalnie 2, może 3 błędy, o które nie trudno, ponieważ bossowie są naprawdę szybcy, a okazje do śmierci nadciągają zewsząd. Do tego ciągle przeszkadza nam niewidzialny i najbardziej niesprawiedliwy przeciwnik.
Warstwa techniczna gry to produkcja z 2001 roku oparta na fundamentach innej serii Capcomu, Resident Evil, co sprawia, że nie ma tutaj kamery trzecioosobowej. Jej ustawienie jest z góry predefiniowane, więc zmienia się ono, gdy poruszamy się po lokacjach, co sprawia, że ciągle musimy zmieniać wychylenie analoga, aby iść we właściwym kierunku. Dodatkowo musimy odpowiednio zmieniać je również podczas walki, aby wykonywać większość ciosów. Przykładowo High Time wykonuje się naciskając trójkąt, gdy analog jest wychylony w kierunku pleców Dantego. Na domiar złego kamera notorycznie pokazuje nam otoczenie w taki sposób, że nie widzimy nadchodzących ataków. Sprawia to, że musimy nie tylko opanować walkę, ale czasami również wiedzieć, jak poruszać się po polu bitwy tak, aby kamera nam nie przeszkadzała. Na szczęście teraz, w przeciwieństwie do mojego pierwszego zdobywania platyny, będę mógł pomóc sobie jednorazowymi przedmiotami, które powinny dość istotnie ułatwić mi zadanie, szczególnie pod koniec. Z przechodzeniem gry związane jest również trofeum The Devil Made Me Do It. Polega ono na ukończeniu gry bez korzystania z żółtych kul, które sprawiają, że po śmierci zostajemy przywróceni do życia i cofnięci do poprzednio odwiedzonej lokacji, więc nie musimy wczytywać gry. Na normalu nie będzie ze zdobyciem go żadnego problemu. Trofeum Blue Devil. Polega ono na osiągnięciu maksymalnego poziomu zdrowia Dantego, które zwiększa się przy zdobywaniu niebieskich kul. Robimy to na dwa sposoby. Kilka możemy samodzielnie kupić za naszą walutę. Reszta to znajdźki w postaci fragmentów niebieskich kul. Większość leży sobie po prostu w świecie gry. Pozostałe to nagroda za wykonywanie sekretnych misji, ukrytych, krótkich wyzwań mających różną formę, zwykle stricte opartych na walce, jednak są też takie, które wymagają wykonania jakiejś trudnej akrobacji. Podczas pierwszego przechodzenia gry postaram się zdobyć niemal wszystkie fragmenty, co sprawi, że będę miał pod koniec niemal maksymalne zdrowie. Dzięki temu również podczas kolejnych przejść będę mógł skupić się niemal wyłącznie na walce, a nie na szukaniu znajdziek. Ostatnim trofeum wartym uwagi jest najbardziej nietypowe, a do tego najrzadsze. I read you like a book. W grze występuje baza danych opisująca wszystkich przeciwników i bossów. Każdy z nich ma na swój temat kilka ukrytych wpisów. Odblokowuje się je w różny sposób. Jednym razem musimy być świadkiem, jak wykonuje on jakiś atak, inny wymaga wyeliminowania go w konkretny sposób. Gra jednak nie informuje nas, co należy zrobić. Metoda niekończących się prób i błędów byłaby bardzo frustrująca, ale na szczęście od czego jest internet. Tutaj wszystkie wyzwania są opisane. Niestety niektóre wydają się odblokowywać w dość niejasny sposób, co może stanowić problem, jeżeli w trakcie przechodzenia gry nie uda mi się ich zdobyć przy okazji. Jak więc widzicie, wymagane są tutaj nie tylko duże umiejętności, ale również sporo cierpliwości i szczęścia z powodu niekiedy uciążliwej mechaniki oraz nieprzyjaznych graczowi zabiegów. Do takiego przedsięwzięcia należy się odpowiednio przygotować. Doświadczenie zdobyte podczas poprzedniego zdobywania platyny na pewno mi się tutaj przyda, jednak było to aż 6 lat temu, a musiałem zawczasu być gotowy na wszystko, z czym dane będzie mi się mierzyć, aby nie tracić czasu w trakcie wyzwania. Postanowiłem wykonać próbę w wersji na PlayStation 3, aby zobaczyć, ile czasu zajmie mi wykonanie wyzwania, przypominając sobie równocześnie, jak się gra. Mój plan działania wyglądał następująco. Najpierw ukończyć grę na normalu, zdobywając prawie wszystkie fragmenty niebieskich kul oraz rozmieszczone w świecie gry przedmioty jednorazowe, które będą kluczowe do ukończenia Dante Must Die. Z tego też powodu chciałem otrzymać za misję możliwie wysoką ocenę, aby mieć fundusze na ich późniejszy zakup. Następnie miałem przejść grę na hardzie oraz Dante Must Die, ponownie zbierając po drodze jednorazowe przedmioty. A na końcu znowu rozpocząć grę na normalu, aby zdobyć brakujące wpisy o przeciwnikach. Tak jak za pierwszym razem postanowiłem wzorować się na gameplayach profesjonalistów, konkretniej użytkownika zwanego Joe Juan. Joe Juan? Nie wiem. Rozpoczął on nową grę od razu na Dante Must Die, zebrał wszystkie znajdźki oraz za misję dostał maksymalną ocenę, co m.in. oznacza nieotrzymanie żadnych obrażeń. Nie muszę posunąć się aż do takiego szaleństwa, jednak jego nagrania pokazują, w jaki sposób bardzo skutecznie pokonywać przeciwników oraz bossów, jak dostawać jak najwięcej czerwonych kul oraz gdzie znajdują się wszystkie rzeczy, których będę potrzebował. Najpierw oglądałem materiał Joe'a z przechodzenia misji, a później sam odwzorowywałem to u siebie. Szło mi całkiem przyzwoicie, jednak nie jest to dziwne. Jego metody umożliwiały mi pokonywanie bossów w kilka chwil. Poza tym najwidoczniej nie zardzewiałem przez te wszystkie lata. Udawało mi się zredukować otrzymywane obrażenia do minimum, co w połączeniu z bardzo szybkim przechodzeniem misji skutkowało tym, że często otrzymywałem za nie rangę S, a zdarzało się również, że także special bonus, który wymaga ukończenia ich niemal bezbłędnie, a za który otrzymujemy ogromną ilość czerwonych kul. Pozwoliło mi to bardzo szybko rozwinąć postać. Ukończyłem grę na
normalu, a później również na hardzie, co zgodnie z przypuszczeniami nie sprawiło mi szczególnie dużo problemów. Zaskoczeniem był dla mnie Dante Must Die, ponieważ udawało mi się pokonywać bossów zaskakująco sprawnie. Drugie starcie z Gryfonem, które podczas pierwszego zdobywania platyny zajęło mi wiele dni frustrujących prób, tutaj zdołałem ukończyć bez używania przedmiotów za pierwszym razem. Co to się stanęło? Dzięki temu zacząłem myśleć o wyzwaniu nieco bardziej optymistycznie. Problem stanowił boss zwany Nightmare. W ciągu gry walczymy z nim 3 razy. Posiada on interesującą mechanikę. Otóż jego odporność na obrażenia wzrasta wraz z ilością ciosów, które mu zadamy. Jest to sygnalizowane zmianą koloru jego rdzenia, który atakujemy. Owa odporność przenosi się między starciami, co znaczy, że jeżeli przykładowo w pierwszym doprowadzimy do zmiany koloru rdzenia z niebieskiego na zielony, to w kolejnych będziemy mieli utrudnione zadanie. Zdawałem sobie sprawę z tej mechaniki, jednak zbagatelizowałem ją, ponieważ uznałem, że w razie problemów pomogę sobie jednorazowymi przedmiotami. Doprowadziłem tym samym do tego, że podczas ostatniego starcia z Nightmare posiadał on jakieś chore ilości zdrowia. Pokonanie go bez używania przedmiotów byłoby dla mnie praktycznie niewykonalne, a nawet z nimi miałem poważne problemy. Zużyłem ich naprawdę masę. Wzbudziło to we mnie obawy. Pomimo zdobycia wszystkich leżących w świecie gry przedmiotów jednorazowych, to nie było niemożliwe, aby mi ich zabrakło. Morał był z tego taki, że podczas właściwego wyzwania naprawdę będę musiał się pilnować, aby ograniczyć liczbę zadawanych ciosów dla Nightmare do minimum. Po ukończeniu DMD odpaliłem grę na normalu i w ciągu zaledwie 2 godzin bez żadnych komplikacji zdobyłem brakujące wpisy. Pod względem poziomu trudności byłem dobrej myśli, jednak problem stanowiło coś innego. Czas. Próbę wykonywałem w ciągu 2 dni. Licząc przerwy, całość zajęła mi jakieś 19 godzin, więc nawet gdybym rozpoczął wyzwanie wcześniej rano, to i tak nie miałbym zbyt dużego zapasu czasu, gdyby coś zaczęło iść nie po mojej myśli. Podjąłem kilka działań, które miały go zredukować. W trakcie próby bardzo dużo czasu poświęcałem, sprawdzając, co będę musiał zrobić w aktualnej misji. Głównie na normalu, podczas zdobywania fragmentów niebieskich kul. Początkowo robiłem sobie notatki na kartkach i zerkałem na nie w trakcie rozgrywki, ale później stworzyłem pełnoprawną ściągę, na której wypisałem wszystkie rzeczy, które mam do wykonania w poszczególnych misjach, takie jak znajdźki do zebrania, czy sposoby na zdobycie większej ilości czerwonych kul. Podgląd z gry w OBS-ie miałem z jednej strony ekranu, a rzeczoną ściągę z drugiej. Było to bardzo wygodne. W trakcie wykonywania próby zorientowałem się również, że ceny przedmiotów na DMD stają się niesamowicie wysokie, a maksymalna ilość, które mogę ze sobą nosić, wynosi zaledwie 5 zadających duże obrażenia wód święconych oraz 1 Untouchable, który przez kilka sekund daje nam nieskończony Devil Trigger oraz nieśmiertelność. Zaledwie 6 użytecznych przedmiotów przypadających na walkę z bossem to zdecydowanie za mało pod koniec DMD. Oznaczało to, że zdobywanie dużej ilości orbów nie ma za wiele sensu, więc nie warto jest poświęcać czas na powtarzanie misji, aby zdobyć w nich możliwie wysoką ocenę, bo przedmiotów nie możemy sobie kupić na zapas. Na szczęście te podniesione w świecie gry zawsze przenoszą się do naszego ekwipunku, więc omijają one limit, także zdobywanie ich w ten sposób stało się dla mnie kluczowe. Okej, wszystko było już gotowe. Miałem konkretny plan działania, wypisane co należy robić oraz wiedziałem już na czym należy się skupić oraz czego się wystrzegać. Położyłem się spać ze świadomością, że po obudzeniu rozpocznie się mój wyścig z czasem. Godzina 5:16. Uruchamiam grę. Pominąłem filmiki, aby nie marnować czasu. Będę trzymał się tego podczas całego wyzwania. Początek jest standardowy. Zebrałem Yellow Orba, fragment niebieskiego orba ukrytego w wieży i wszedłem do zamczyska. Wskoczyłem na piętro i zdobyłem kolejny fragment. Aby przejść dalej, należy oddać przy drzwiach 45 czerwonych kul, które powinno się zebrać chodząc po głównej sali. Jednak można zrobić to szybciej. Otrzymamy ich dużą ilość, gdy uda nam się wskoczyć na pomnik jeźdźca, a konkretnie jego halabardę, co początkowo niezbyt mi się udawało, ale w końcu dałem radę. Kolejne pomieszczenie, a w nim ukryty w zbrojach fragment. Wszedłem schodami na górę i zdobyłem klucz umożliwiający dalszy progres. Pokonałem marionetki, wszedłem do kolejnego pomieszczenia i zdobyłem 4. już fragment, który stworzył całą niebieską kulę. Tak oto zdobyłem pierwsze trofeum. Dalszą walkę sobie darowałem, aby nie marnować czasu. Wszedłem na dwupłatowiec po kolejny fragment oraz ukryte czerwone kule. Sprawnie pokonałem przeciwników w podziemiach oraz tych w pomieszczeniu z samolotem. Ukończyłem etap, zdobywając 2 trofea. Za ukończenie dowolnej misji bez otrzymywania obrażeń oraz za zrobienie tego z oceną S. Prościzna.
Kolejna misja. Tutaj nie mam za wiele do zebrania. Zdemolowałem meble, aby zdobyć czerwone orby i fragment. A następnie pokonałem przeciwników, by zwiększyć liczbę zdobytych czerwonych orbów i mieć dzięki temu większą szansę na zdobycie oceny S za misję. Zdobyłem Alastora, co odblokowało mi Devil Trigger, strzelbę oraz kolejny klucz umożliwiający progres. Wszedłem do odblokowanego pomieszczenia, bez uszczerbku na zdrowiu pokonałem kolejne marionetki, przeszedłem ukrytym przejściem i zdobyłem kolejny przedmiot pozwalający mi przejść dalej. Podczas walki z Death Scissors również udaje mi się zachować pełne zdrowie, więc tę misję znowu kończę na S. Miałem całkiem sporo czerwonych kul, więc zakupiłem i ulepszyłem Stingera, co umożliwiło mi szybkie przemieszczanie się za pomocą... W katedrze podszedłem do Dumy Lwa, która otworzyła mi drzwi na zewnątrz. Na moście Dante został trafiony piorunem, po czym spadł do oceanu. Pokonałem tam czaszki zwane Sargasso, wydostałem się na powierzchnię i wszedłem do katedry. Ponownie podszedłem do Dumy Lwa i rozpocząłem walkę z pierwszym, najłatwiejszym bossem, Fantomem. Większość jego ciała jest opancerzona, nasze ataki będą się od niego odbijać, dlatego należy celować w te części, które są odsłonięte. Można go pokonać w kilka sekund, jeżeli wykonuje się cios z powietrza, który zadaje mu bardzo dużo obrażeń. Są one zależne od wysokości, z jakiej go wykonamy. Starcie idzie mi tragicznie, tak bardzo, że zostaję pokonany. Dobra, to zdecydowanie nie jest dobra wróżba. Wczytałem grę. Zamiast ulepszać Stingera, kupuję Purple Orba, który zwiększa pasek Devil Trigger. Przystępuję do walki ponownie. Pod koniec popełniam bardzo głupie błędy, jednak boss zostaje pokonany. Wracam się na most, zdobywam ukryte czerwone kule i fragment. Sprawnie udaje mi się przedostać po kawałkach mostu na drugą stronę, zdobywając jeszcze jeden fragment. Następnie wskakuję do oceanu, co aktywuje pierwszą sekretną misję. Wymaga ona wyeliminowania Sin Scissors za pomocą jednego strzału z broni palnej. Aby to zrobić, należy najpierw wytrącić się z równowagi. Jest to całkiem łatwe do wykonania. Tyle, że misję kończę niepowodzeniem. I znowu. Okej, sprawdzam internet. Zmienienie broni na Ebony i Ivory powinno rozwiązać sprawę. Faktycznie, udało się. Misja zabrała mi sporo czasu, a także otrzymałem niemało obrażeń, ale mimo tego otrzymałem za nią S. Przy okazji otrzymuję kolejne trofeum. Te konkretnie za przetrwanie starcia z Fantomem. Ulepszam Stingera. Od razu przystąpiłem do kolejnej, tym razem bardzo prostej sekretnej misji, wymagającej pozbycia się 100 dzieci Fantoma. Przechodzę ją z marszu i wracam na korytarz, na którym zaczyna ścigać mnie Fantom. Chyba nie był zadowolony z tego, co właśnie zrobiłem. Walkę z nim można pominąć, ale warto ją przeprowadzić, bo zajmuje to tylko chwilę i dostaje się za to sporo czerwonych kul. Kolejna sekretna misja. Zasada taka sama jak poprzednio. Tutaj małe skorpiony najlepiej jest po prostu rozdeptać. Przeszedłem dalej. Wyskoczyłem na fontannę, aby zdobyć ukryte czerwone kule oraz zniszczyłem pomnik lwa, z którego wyłonił się Shadow. Jeden z najbardziej niebezpiecznych przeciwników. Trzeba naprawdę być skupionym, jeżeli chce się unikać jego ataków. Walka z nim wygląda nietypowo. Aby móc go zranić, na początku należy osłabić go z broni palnej. Wtedy odsłoni się jego rdzeń, który należy atakować bronią białą. Gdy zadamy rdzeniowi wystarczająco dużo obrażeń, Shadow zmienia swój kolor na czerwony i przechodzi w tryb autodestrukcji, podczas którego robi się bardzo agresywny. Najskuteczniej można go pokonać za pomocą następującej taktyki. Jeżeli nie będziemy go atakować oraz będziemy trzymać się na dystans, to spróbuje on wtedy dźgnąć nas swoim ostrzem, na które możemy wskoczyć. Mamy wtedy chwilę, aby zadać mu dużo obrażeń. Zwykle po tym od razu przechodzi w tryb autodestrukcji. Była to moja standardowa metoda radzenia sobie z nimi.
Po walce odblokowuje się możliwość wykonania kolejnej sekretnej misji, która polega na jednoczesnym pokonaniu 3 Shadowów. Jednak na ten moment było to dla mnie zbyt wymagające. Zdecydowanie lepiej jest zostawić to na kolejne przejście, gdy ma się już rozwiniętą postać. Przeszedłem dalej do pomieszczenia ze schodami, na którego dnie można było wezwać, powiedzmy, że windę. Podniosłem o dziwo niesłużący do walki, a stanowiący przedmiot kluczowy miecz i przeszedłem do sypialni kasztelana, w której wymieniłem go na duszę melancholii. Wtedy też pierwszy raz spotykam Nelo Angelo. Zdecydowanie byłem przyzwyczajony do używania innej broni podczas walki z nim. Jednak posiada on tutaj na tyle mało zdrowia i jest na tyle spokojny, że nawet z Alastorem nie sprawił mi żadnych problemów. Ocena za misję S oraz trofeum You're No Angel. Postanowiłem nie kupować żadnych ulepszeń, aby mieć później dość orbów na zakup Airhike, bardzo przydatnego podwójnego skoku. Kolejna misja jest na czas i zaczyna się od nagłego ataku Shadowa. Szybko się z nim uporałem. Wskoczyłem na mur, zebrałem ukryte orby oraz Untouchable. I zorientowałem się, że nie mam odblokowanej umiejętności Air Raid, która pozwala nam latać w diabelskiej formie. Potrzebowałem tego, aby zdobyć ten fragment. Zresetowałem misję, zakupiłem potrzebną umiejętność i zdobyłem niebieski kamyczek. Wróciłem się do pomieszczenia z windą, zeskoczyłem na sam dół i ukończyłem misję. Tym razem zdobywając również special bonus, który dał mi masę orbów. Zakupiłem Airhike i rozpocząłem kolejny etap. Znajdowałem się w kanałach. Zdobyłem ukryty pod sufitem fragment. Rozbiłem statuę z orbami. I przeszedłem do pomieszczenia z kolejnym zardzewiałym kluczem, w którym zostałem zaatakowany przez diabelskie muchy zwane Beelzebub. Postanowiłem nieco się wycofać i popieścić je prądem z bezpiecznej odległości za pomocą Air Raid. Wróciłem na korytarz i chwilę później walczyłem już z przeciwnikiem zwanym Syn Scissors. Kiedyś wydawał mi się on strasznie trudny, ponieważ często odbija on nasze ciosy. Aby go zranić, należy poczekać, aż wykona on cięcie nożycami. Jest po tym przez chwilę wystawiony na atak. Przeszkadzała mi tutaj malutka arena oraz kamera, która utrudniała dostrzeżenie jego pozycji. Czerwony upiór padł. Zdobyłem kolejny przedmiot kluczowy i ukończyłem misję z oceną S, zdobywając przy tym trofeum za zdobycie 10 000 czerwonych kul. Tym razem kupiłem fioletową kulę. To dość bezpieczny zakup. Devil Trigger zawsze się przyda. Ta misja również jest na czas. Jednak tu wynika to z naszego stale zmniejszającego się zdrowia. Znowu zostajemy zaatakowani przez fantoma i znowu warto jest go sklepać. Na korytarzu walczyłem z Death Sith, których tak samo jak ich braci z nożyczkami można wyeliminować jednym celnym strzałem. Mógłbym tutaj podjąć się kolejnej sekretnej misji, jednak ją również zdecydowanie jest lepiej sobie zostawić na kolejne przejście. Wróciłem do sypialni kasztelana, odblokowałem kolejne przejście i ukończyłem misję. Ocena naturalnie S. Kolejna misja. Przeskoczyłem nad główną salą, wszedłem do małego pomieszczenia, zebrałem 2 orby i udałem się na finałową konfrontację z fantomem. Poszło gładko. Kolejne trofeum wpadło do kolekcji. Zebrałem fragment na podwyższeniu, a także ukryte orby na statule konia oraz piedestale. Podniosłem umożliwiający dalszy progres trójząb i zeskoczyłem na dół do pomieszczenia z kołowrotem podnoszącym bramę. Zdobyłem tam prawdopodobnie najbardziej użyteczną broń palną – granatnik. Zszedłem na dół, umieściłem trójząb w odpowiednim miejscu i przekroczyłem próg opadającej bramy. Przy okazji również podnosząc ukryty w wodzie fragment. Ocena za misję, a jakże S. Znowu bezpiecznie ulepszyłem pasek Devil Trigger. Misja rozpoczęła się od moich prób zdobycia ukrytych na kolumnach orbów. Podniosłem również ukryty za kamienną tablicą Devil Star.
Zszedłem schodami na dół, na główny plac bardziej florystycznej części wyspy. Zostałem zaatakowany przez przeciwników zwanych Blade. Jednak nie miałem zamiaru z nimi walczyć. Udałem się w prawą stronę, odsunąłem pomnik i podniosłem kolejny fragment, a także znajdującą się niedaleko wodę święconą. W następnej lokacji zdobyłem kolejnego Devil Stara oraz żółtą kulę. Przede mną było wyzwanie akrobatyczne, które jednak można pominąć, jeżeli ma się air hike. Podniosłem nową broń, parę ognistych rękawic zwaną Ifrit. Po powrocie zostałem zaatakowany przez nowego bossa, Gryfona. Starcie to można pominąć, co też uczyniłem. Co prawda, gdybym go pokonał, to miałbym szansę na wyższą ocenę misji, ale tak jak mówiłem, nie jest to warte świeczki w przypadku, gdy zabiera nam to trochę czasu. Do tego, jeżeli otrzymałbym tu zbyt dużo obrażeń, to ocena za misję mogłaby kuriozalnie zrobić się jeszcze niższa. W lesie zdobyłem ukryte na pniu czerwone orby oraz wskoczyłem na znajdującą się wysoko platformę, z której również zebrałem kolejne orby oraz, co ważniejsze, wodę święconą. W lokacji tej zostałem zaatakowany przez nowego przeciwnika, zwanego Fetysz. Mam teraz pierwszą okazję, aby skorzystać z granatnika, pokazując tym samym jego skuteczność. Zadaje on duże, masowe obrażenia, prawie wszystkich przeciwników wytrąca z równowagi oraz powoduje, że bardzo szybko odnawia nam się nasz pasek Devil Trigger. Można znacząco zwiększyć jego skuteczność, korzystając z pewnej taktyki, która tak w zasadzie jest błędem. Otóż standardowo po wystrzeleniu pocisku Dante zostaje odrzucony, przez co musimy chwilę poczekać przed kolejnym wystrzałem. Jednak możemy to przerwać, wykonując unik, co pozwala nam wystrzeliwywać po sobie granaty z bardzo dużą częstotliwością. Dzięki temu owa broń trywializuje większość starć z szeregowymi przeciwnikami. Rozbiłem ukrytą za murkiem statuę oraz podniosłem trzeciego już Devil Stara, a także Yellow Orba. Na dole pognębiłem nie mających szansy obrony przeciwników, aby zdobyć trochę czerwonych kul. Otworzyłem drzwi i ukończyłem misję, tym razem z oceną A, zdobywając trofeum Bird of Prey. W tym momencie myślę, że należy wyjaśnić, jak gra w zasadzie nas ocenia. Niby sugeruje, że uwzględnia tylko czas oraz zebrane czerwone orby, ale nie jest to zgodne z prawdą, bo otrzymywane obrażenia oraz to, czy używaliśmy przedmiotów jednorazowych, również jest brane pod uwagę. Za pierwsze 3 kryteria zdobywamy punkty, od 0 do 500. Jeżeli wszystkich uzyskanych punktów będziemy mieli łącznie minimum 1000, to otrzymamy ocenę S. Używanie przedmiotów obniża naszą punktację. Na podstawie załączonych danych można wywnioskować, że jeżeli przejdziemy misję bez otrzymywania obrażeń oraz nie przekroczymy wyznaczonego czasu, to zawsze otrzymamy S, nawet jeżeli nie zbierzemy żadnych czerwonych orbów. A jako, że w trakcie misji zawsze trochę ich zbierzemy, to możemy sobie pozwolić na okazjonalne obrażenia. Misję 10 rozpocząłem od zebrania ukrytych czerwonych kul. Polega ona na podążaniu za świetlistą kulą wskazującą nam drogę. Wlatuje ona również w przeciwników, wtedy to jesteśmy zmuszeni pokonać danego osobnika, aby uwolnić schowane w nim światełko. Wtedy też udało mi się zdobyć trofeum Hot as Hell, które wymaga osiągnięcia za walkę oceny S, walcząc Ifrytem. Po znalezieniu wyjścia przeszedłem do ogrodu botanicznego, w którym pokonałem kyklopy, czyli takie kamienne wersje fantoma, oraz zebrałem wodę święconą. Za misję dostałem eskę. Teraz akurat nie jest to bez znaczenia, bo Ifrit ma dużo użytecznych zdolności, na które warto wydać czerwone orby. Zdecydowałem się na zakup i ulepszenie umiejętności Meteor, która niedługo będzie dla mnie kluczowa do pokonania bossa. Zakupiłem również dość mocną umiejętność zwaną Kick 13, polegającą na wykonaniu serii uderzeń. Obie z tych zdolności są możliwe do użycia jedynie w naszej diabelskiej formie. Zużywają one również nasz pasek przemiany. Misja rozpoczyna się od walki z Sin Sith, którego pokonałem w kilkanaście sekund. Następnie cofnąłem się do wrót, aby wykonać sekretną misję, tym razem polegającą na zdobyciu zawieszonego w powietrzu fragmentu niebieskiej kuli. Z airhike'iem nie stanowi to żadnego problemu. Wskoczyłem do tunelu, w którym musiałem pokonać wszystkie blade'y, aby otrzymać ukryty fragment. Zdobyłem kolejny przedmiot kluczowy i wróciłem się do centralnej części ogrodu, w której zdobyłem Devil Stara oraz kolejny fragment. Umieściłem przedmiot w odpowiednim miejscu i znowu stanąłem twarzą w twarz, czy może twarzą w maskę, z Nelo Angelo. Tym razem na moich zasadach, bo wyposażony w Ifrit.
Teraz poszło jeszcze łatwiej. Dałem się trafić zaledwie raz. Rycerz został pokonany. Ruszyłem w dalszą drogę. Za misję dostałem eskę oraz odblokowałem trofeum Broken Halo. Wystawka ze sterowania pod wodą. Ale będzie fajnie! Po przejściu na podziemną przystań i zniszczeniu statuły z orbami, wskoczyłem do wody. To pierwszy raz, gdy mamy do czynienia z sekcją podwodną. Gdyby zniknęły one z gry, chyba nikt by za nimi nie tęsknił. Wszedłem do wnętrza statku, podniosłem broń palną do walki pod wodą oraz Devil Stara, a następnie wyszedłem na pokład. Zebrałem poukrywane na masztach orby oraz podniosłem znajdujący się na rufie fragment. Aby posunąć się dalej, musiałem pokonać czerwonego kosiarza, ale na szczęście padł dość szybko. Rozpoczęła się kolejna walka z Gryfonem, tym razem dość nietypowa z racji konstrukcji areny. Aby pokonać przyrośniętego kurczaka, najlepiej jest zwabić go na pokład, czego początkowo nie mogłem zrobić, bo ciągle posyłał ku mnie swoje czerwone... nie wiem, nietoperze? Na szczęście po chwili zaczął współpracować, co pozwoliło mi wystrzelić ku niemu meteory i fryta. No that's a lot of damage! Po walce wszedłem do pomieszczenia, kończąc tym samym misję. Ranga A i trofeum Cold Turkey. Zaopatrzyłem się w umiejętność Rolling Blaze dla Ifryta, która sprawia, że podczas skoku wokół nas tworzy się ognista osłona, która zadaje przeciwnikom małe obrażenia oraz w niewielkim stopniu wytrąca ich z równowagi. Może wydawać się to niezbyt użyteczne, jednak umiejętność jest całkiem pomocna podczas ostatniej walki z Nelo Angelo. Misja 13 jest bardzo krótka, całe szczęście, bo jedynie w niej pływamy. Podniosłem laskę Hermesa. Statek zaczął tonąć. W pobocznym pomieszczeniu podniosłem kolejny fragment, po czym wypłynąłem przez dziurę w kadłubie, kończąc misję na ocenę S. Misję 14 zacząłem od cofnięcia się do środka, aby podnieść Untouchable oraz wykonać sekretną misję wymagającą, abyśmy pokonali pod wodą 8 przeciwników. Dobra. 2 minuty i po sprawie. Wróciłem na brzeg, wskoczyłem do wody po kolejny fragment, znowu wróciłem na brzeg oraz podniosłem znajdującą się w skrzyni wodę święconą. Okej, tak naprawdę dopiero po przejściu do kolejnej lokacji rozpoczyna się misja 14. Trafiamy do podziemnego pomieszczenia złożonego z 2 półokręgów. Po podniesieniu tarczy z emblematem, z dziur w podłodze zaczynają wysuwać się kolce. Nie chciało mi się ich unikać, więc przeleciałem nad nimi, po czym wyjechałem windą na powierzchnię. Przy wodospadzie zdobyłem kolejny fragment niebieskiej kuli, żółtą kulę oraz wodę święconą. Wyszedłem na górskie wybrzeże, na którym zdobyłem kolejny fragment oraz minąłem polujących na mnie przeciwników. Za 200 czerwonych orbów otworzyłem prowadzące dalej przejście. Zebrałem leżącego na podwyższeniu Devil Stara, skoczyłem za murek, aby zebrać znajdujące się tam ukryte orby, a następnie rozłożyłem na części kilka marionetek, również dla ich czerwonych orbów. Koniec misji, ocena A. Misję 15 zacząłem od długiej drogi aż do podziemnego korytarza. To właśnie tam, przy płaskorzeźbie z czaszką, kryje się sekretna misja. Jak więc sami widzicie, niektóre znajdźki i przedmioty są poukrywane w dość niedorzeczny sposób, tak jak w tym przypadku. Gracze grający pierwszy raz nie mają szans ich znaleźć. Owa misja wymaga od nas pokonania 3 Shadowów. Jest tutaj duży problem. Tak jak mówiłem, najskuteczniejszą metodą walki z tymi demonicznymi tygrysami szablozębnymi jest wskakiwanie na ich ostrze. Jednak pomieszczenie jest tutaj tak małe, a ustawienie kamery tak niewygodne, że naprawdę ciężko jest z niej skorzystać. Walka z nimi bez korzystania z niej byłaby bardzo wymagająca. Jeżeli zginiemy, to znowu musimy przebiec te wszystkie lokacje, aby spróbować od nowa. No, chyba że zużyjemy Yellow Orba, ale nie chciałem tego robić. Całe szczęście, że udało mi się już przy drugim podejściu, zdobywając przy tym trofeum za ukończenie 6 sekretnych misji. Po powrocie na główny plac udałem się do nowo odblokowanej lokacji, a mianowicie tuneli przy Koloseum. Najpierw wszedłem do lewego, gdzie zdobyłem przedmiot kluczowy, który oświetla nam drogę w ciemności, oraz fragment i wodę święconą.
Przy okazji wpadła również trofka za zdobycie 25 000 czerwonych kul. Mogłem go eksplorować dalej, aby uzyskać dostęp do kolejnej broni palnej. Jednak można ją również odblokować później, więc nie było sensu marnować czasu. Wróciłem się na główny plac. Zrobiła się noc. Przeszedłem przez drzwi po prawej stronie. Zdobyłem Yellow Orba i wszedłem do kolejnej, dość upierdliwej lokacji, w której trzeba uważać na wysuwające się ze ścian ostrza. Jest tu też ukryty fragment, który, żeby się pojawił, wymaga, abyśmy skoczyli pod platformę, na której znajduje się przedmiot kluczowy. I'm a motherfucking genius. Powodzenia dla ludzi, którzy chcieliby znaleźć wszystkie znajdźki na własną rękę. Wyszedłem z tuneli i otwarłem wrota do Koloseum, na którym zdobyłem kolejny fragment oraz kolejnego Yellow Orba. Przede mną ostatnie starcie z Gryfonem. Mój sposób na niego wyglądał następująco. Najpierw faszerowałem go ołowiem z pistoletów, aby naładować sobie Devil Trigger, a gdy już się to stało, to przysmażałem go wtedy meteorami. Walka skończyła się bardzo szybko. Dostałem osiągnięcie Plucked. Zjechałem do podziemi Koloseum i podniosłem przedmiot umożliwiający powrót do pierwszej części wyspy. Misję ukończyłem na ocenę A. Zdecydowałem się na zakup oraz ulepszenie Vortexa dla Alastora. Polega on na wykonaniu podczas lotu wirującego ataku w diabelskiej formie, co pozwala szybko poruszać się w powietrzu oraz skutecznie powalać grupy wrogów. Na początku misji otrzymujemy całego Blue Orba. To chyba taka sugestia, że właśnie zaczyna się trudniejsza część gry. Wyszedłem na powierzchnię i opuściłem Koloseum, jednak natychmiast się tam wróciłem, aby wykonać sekretną misję. Zbierz niebieską kulę na końcu schodów śmierci. Na zewnątrz pominąłem walkę z Death Sith i wszedłem do pomieszczenia z latającymi platformami. W miejscu, w którym wcześniej był Ifrit, znajduje się teraz Untouchable. Wyszedłem na zewnątrz, zdobywając przy okazji osiągnięcie Bookworm, które wymaga odblokowania 50% wpisów na temat przeciwników. Poszedłem schodami na górę i w zagłębienie włożyłem znaleziony w Koloseum dysk, który sprawił, że most oddzielający dwie części wyspy znowu się opuścił. Wszedłem do głównej sali zamczyska i podniosłem dwa znajdujące się tam zupełnie na widoku fragmenty. Hej, tutaj przecież stał pomnik. No tak, w nocy cały teren gry uległ znaczącej transformacji. Po naładowaniu tarczy za pomocą ciosów zostałem zaatakowany przez nowego przeciwnika, Plazmę. To elektryczny demon, więc zazwyczaj jest on odporny na działanie Alastora, ale ten konkretny był chyba jakiś chorowity. Wszedłem do pomieszczenia z samolotem, gdzie czekały na mnie kolejne egzemplarze. Zaatakowałem jednego z nich, aby odblokować wpis, który informuje o tym, że są oni odporni na ciosy Alastorem. Podczas testowego przejścia był to jeden z tych, których nie zdobyłem, więc postanowiłem zrobić to już teraz, skoro jest to kwestia chwili. Przeszedłem dalej i podniosłem kolejny fragment ukryty pod sufitem. Wyszedłem do katedry, w której na środku znajdowała się teraz plama dziwnej cieczy. Po interakcji z nią zostałem zaatakowany przez nowego bossa zwanego Nightmare. Nie możemy go zranić atakując jego ciało. Aby to zrobić, należy naładować jedną z tarcz znajdujących się na ścianach. Wtedy to zacznie do nas strzelać ze swoich srebrnych kul, po czym ujawni swój rdzeń. Gdy się to dzieje, zawsze używa jednego ze swoich ataków. Najgorszym jest widoczny tutaj rój białych pocisków. Jeżeli chcemy uniknąć obrażeń, to nie możemy podejść do rdzenia, przez co istnieje duża szansa, że zdąży się on schować. Na szczęście teraz nie muszę się tym przejmować. Na normalu nie otrzymuję w końcu zbyt dużych obrażeń. Najlepiej jest korzystać z Ifryta, głównie po to, aby zredukować ilość zadawanych ciosów. Dlatego w tym celu zawsze warto jest je ładować, aby zmaksymalizować obrażenia. Wystarczyło kilka, aby nie miał połowy zdrowia. Chciałem się wycofać, aby naładować tarczę, ale zostałem przez niego pochwycony, co przeniosło mnie na arenę z jednym z pokonanych bossów. W przypadku tej walki Fantomem. Najpierw trzeba zniszczyć kilka czaszek, aby obudzić naszego rywala. Bossowie są tutaj stosownie osłabieni, więc walka wyglądała tutaj tak. Te opcjonalne sekcje warto jest wykonywać, ponieważ możemy zadać dla koszmaru sporo obrażeń, nie nabijając przy tym ciosów na jego rdzeniu.
Po naładowaniu tarczy wystarczyły 2 ładowane ciosy, aby się go pozbyć. Wróciłem się korytarzem do głównej sali, aby rozpocząć kolejną sekretną misję. Należy w niej wyeliminować ukryte w zamku cienie. Zadanie dość proste, bo z każdym możemy walczyć indywidualnie. Może twórcy myśleli, że wyzwaniem będzie znalezienie ich, ale jeżeli tak było, to byli bardzo naiwni. Poza tym przecież już nieraz pokazali nam, że nie wahają się oni umieszczać znajdziek w bardzo trudnych do odnalezienia miejscach. Po wykonaniu misji wróciłem na zniszczony most. Skakanie po jego fragmentach szło mi całkiem dobrze, no ale zdarza się najlepszym. Użyłem laski Hermesa, dzięki czemu aktywowałem 2 portale. Wszedłem do prawego, prowadzącego do sypialni kasztelana, w której znalazłem fragment oraz Untouchable. Wróciłem się i przeszedłem przez drugi portal, kończąc tym samym misję, zaskakująco z oceną S oraz otrzymując trofeum Night Terrors. Zdecydowałem się na zakup umiejętności Inferno, zadającą spore obrażenia, jednocześnie jednak bardzo szybko zużywającą nasz Devil Trigger. Wróciłem na most, przeleciałem na drugą stronę i rozpocząłem kolejną sekretną misję. Musimy zdobyć fragment zawieszony wysoko w powietrzu. Teoretycznie powinniśmy to zrobić stając na czarnych okręgach tworzonych przez Syn Sith, które wyrzucają nas wysoko w powietrze. Jednak można to obejść, wyskakując możliwie wysoko i po prostu podlatując po naszą nagrodę. Przeszedłem przez portal i ruszyłem w dalszą drogę po zamczysku z wyraźnie zmienionymi przejściami. Dotarłem do kolejnej pary portali. Przeszedłem przez lewy, jedyny aktywny, i zostałem zaatakowany przez nowych przeciwników. Jednostki wykazujące się ponad przeciętną bystrością mogą wykoncypować, że są oni podatni na ogień. Jak wszyscy na normalu, nie stanowili problemu, mimo że są jednymi z najsilniejszych wrogów z tej gry. Wyszedłem do kolejnego pomieszczenia, zaspamowałem kukły Stingerem i ruszyłem dalej. Przede mną test refleksu, polegający na wyprowadzeniu ataku w odpowiednim momencie, aby odbić nadlatującą ognistą kulę, niszcząc przy tym wystrzeliwujący je szkielet smoka. Choć ja zawsze myślałem, że to dinozaur. Następnie musiałem trochę pokręcić wajchą, aby skierować światło w odpowiednie miejsce, co dało mi dostęp do kolejnego przedmiotu umożliwiającego dalszy progres. Podniosłem ukryty na tarasie fragment. Wróciłem na korytarz i umieściłem go w otworze w drzwiach. Przede mną ostatnia walka z Nelo Angelo. Jedna z najbardziej wymagających w grze, ale jednocześnie moja ulubiona. Nasz oponent otrzymuje tutaj nowe ruchy, w których wykorzystuje on swoje przyzywane miecze, stanowiące pociski. Potrafią być one naprawdę irytujące. Nigdy nie udało mi się do końca zrozumieć, jak należy ich prawidłowo unikać. Można starać się je częściowo zniszczyć za pomocą skoków Ifryta, jednak nie zawsze się to udaje. Bardziej przydają się one, aby odbijać jego ataki mieczem. Moja taktyka na walkę z nim wyglądała w sposób następujący. Starałem się doprowadzić do sytuacji, aby zaczął zasłaniać się mieczem. Wtedy to należy naładować atak, aby wytrącić go z równowagi. Jest wtedy przez chwilę bezbronny, co daje dobrą okazję do wykonania kolejnego ładowanego ataku. Nie mogłem jednak wykonywać ich w kółko, ponieważ szybko wyrwałby się on z pętli bycia ogłuszanym. Więc po ładowanym ciosie wykonałem zwykłe uderzenie, aby sprowokować go do ponownego zasłonięcia się mieczem. Wtedy to powtarzałem procedurę. Jeżeli ma się odpowiednio dobre wyczucie, to można tak przejść całe 2 pierwsze starcia. Podczas trzeciego w pewnym momencie zawsze samodzielnie wyrwie się z pętli. Nie przykładałem się do walki. Mogło mi pójść zdecydowanie sprawniej. Popełniałem łatwe do uniknięcia błędy. Gdy zostało mu już bardzo niewiele zdrowia, udało mu się mnie pokonać. Nie chciałem powtarzać całej misji od początku, więc skorzystałem z Yellow Orba. Rozpocząłem walkę od nowa, tym razem skupiając się na niej w większym stopniu. Po kilku minutach odniosłem zwycięstwo. Za misję dostałem ocenę C oraz odblokowałem trofeum Fallen Angel. Wykupiłem ostatnią umiejętność dla Ifryta. Kolejny etap rozpoczął się od połączenia amuletu Dantego z amuletem Vergila, co umożliwiło nam teraz wejście do świata demonów.
Z tego powodu również domyślny miecz Dantego Force Edge przekształcił się w Spardę. Potężny miecz dzierżony przez samego legendarnego Mrocznego Rycerza. Nie skorzystam z niego ani razu, bo nie ma żadnej sytuacji, w której byłby on skuteczniejszy niż Alastor czy Ifrit. Za pomocą portalu przeniosłem się do pomieszczenia ze zwierciadłami. Drugie z nich stało się aktywne. Po drugiej stronie czekał na mnie etap podwodny. Zebrałem ukryty w beczce fragment i pokonałem grupę Sin Scissors. Kolejne pomieszczenie możemy samodzielnie napełnić wodą, gdy naładujemy tarczę na ścianie. Zebrałem kolejny ukryty fragment, dopłynąłem na samą górę i podniosłem jajo filozofów. W korytarzu kawałek dalej zdobyłem jeszcze jeden fragment. Jajo należało umieścić w płomieniach, aby uległo transformacji. W jej trakcie ponownie zaatakował mnie Nightmare i ponownie nie sprawił zbyt dużych problemów. To w końcu tylko normal, więc nie musiałem się tutaj na razie specjalnie przejmować ilością uderzeń. Transformacja zakończyła się. Jajo zamieniło się w Elixir. Misja 18 z oceną S. Ponownie korzystam z teleportu, aby przenieść się do pomieszczenia ze zwierciadłami. Trzeba przyznać, że twórcy pod koniec się nie wysilili, jeżeli chodzi o logiczne łączenie ze sobą lokacji. Owe teleporty to taki wygodny sposób, aby przenosić nas tam, gdzie musimy się znaleźć. To oraz wcześniej wspomniana przebudowa lokacji mają być tutaj uzasadnione wpływem demonicznej magii. Ta, wiadomo, wcale nie lenistwem deweloperów, czy coś. Wróciłem się do sypialni kasztelana, w której za sprawą eliksiru możemy przeniknąć przez lustro, z którego wyszedł Nelo Angelo. Tak oto trafiamy do lustrzanego wymiaru, będącego stanem pośrednim między światem ludzi a demonów. Zdobyłem tutaj ostatnią broń palną, Nightmare Betę, za co zdobyłem osiągnięcie. Strzela ona odbijającymi się od ścian laserami, jednak w zamian za nasz Devil Trigger, przez co nie jest ona za często używana przez zaawansowanych graczy. Wszystko tutaj, jak nazwa wskazuje, jest w odbiciu lustrzanym. Na ekran nałożony jest filtr sprawiający, że wszystko wydaje się falować, a horyzont i niebo dają nam do zrozumienia, że jest to demoniczna wersja świata. Podnoszę fragment oraz kamień filozoficzny. Zostałem zaatakowany przez naprawdę pokręconego przeciwnika zwanego Nobody, którego jednym z ruchów jest rzucanie w nas swoimi oczami. Standardowo znajduje się on w swojej dużej wersji, ale możemy go skurczyć, jeżeli tylko zadamy mu wystarczająco dużo obrażeń. Sama walka skończyła się tak szybko, jak się zaczęła. Z Infernem Ifrita nie ma żartów. Wróciłem na piętro, a następnie wskoczyłem do wieży, w której pojawił się kolejny fragment. Wróciłem na most i przekroczyłem go bez upadku. Wyszedłem do katedry, w której demoniczna plama zaczęła emanować dziwną energią. Wskoczyłem do środka, po czym umieściłem kamień filozoficzny w przeznaczonym na niego miejscu, dzięki czemu otworzyło się przede mną wejście do samego piekła. Króciutka misja zakończona na S. Zakupiłem ostatnią umiejętność Round Trip, za co dostałem osiągnięcie zakupienie ich wszystkich. Pozwala rzucić nam naszym mieczem w przeciwnika, by zaczął przez chwilę zadawać mu obrażenia. Przyda się ona jedynie podczas walki z ostatnim bossem. Ruszyłem w głąb piekła, które za sprawą swoich organicznych, ruszających się korytarzy bardziej przypominało wnętrze jakiegoś potwora, jak w przypadku Lewiatana w trójce. Czekających na mnie frostów oczywiście pominąłem. Przede mną ostatnie starcie z Nightmare. Od razu wyposażyłem się w Nightmare Betę, ponieważ jeden ze wpisów na temat tego bossa polega na zaatakowaniu go za pomocą tej broni. Dość mało znanym faktem na jej temat jest to, że podobno zwiększa ona nasze obrażenia zadawane lewą rękawicą Ifrita. Ma polegać to na tym, że hitbox rękawicy oraz hitbox nałożonej Nightmare Bety mogą trafić cel jednocześnie, co zwiększa obrażenia. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy jesteśmy przemienieni w diabła, bo wtedy model Nightmare Bety znika z naszej ręki. Nie sprawdziłem, czy faktycznie jest jakaś różnica w obrażeniach, ale dla psychicznego komfortu podczas późniejszych walk z bossami, podczas których korzystałem z Ifrita, zwykle miałem wyekwipowaną demoniczną broń palną.
Przez niemal całą walkę mój najmniej lubiany boss nie wymagał ode mnie szczególnego skupienia. Dopiero na koniec pojawił się problem. Otóż gdy jego zdrowie spadnie do zera, to ostatnim tchnieniem odzyskuje on część energii i wchodzi w tryb absolutnego berserka. Bez zmiany w diabła bardzo ciężko jest go zranić, bo zaczyna on wtedy wykonywać całą masę ataków, które potrafią nas na dodatek od niego odbijać. Na szczęście w pewnym momencie wyluzował, dzięki czemu doskoczyłem do niego i wykończyłem go raz na dobre, za co dostałem osiągnięcie The Nightmare is Over. Misja oceniona na B. Do kupienia pozostały mi jedynie niebieskie i fioletowe kule. Zdecydowałem się na tę drugą i rozpocząłem przedostatnią misję. Pierwsza rzecz do wykonania to ostatnia sekretna misja w grze. Wyjątkowo nużąca, bo polegająca na chodzeniu po korytarzach przerywanych walką z Nobody. Z Nobodymi? Jak to niby odmienić? Możemy tutaj zdobyć całego niebieskiego orba, a nie jedynie fragment. Doszedłem do kolejnej lokacji, w której zniszczyłem statuę z orbami. Wskoczyłem po platformach na górę, gdzie drogę starał mi się zagrodzić wcześniej spotkany, ziejący ogniem szkielet smoka. Powinniśmy go zniszczyć, aby móc posunąć się dalej. Jednak ja postanowiłem wykorzystać sposób, który pokazał u siebie Joe Juan. Musiałem skoczyć wystarczająco wysoko, zmienić się w diabła i podlecieć do platformy, której nasz łowca demonów miał się chwycić. Udało się. Tyle, że dalej musiałem wykonać taki sam manewr, a skończyła mi się demoniczna energia, której nie miałem jak uzupełnić. Byłem zmuszony zacząć misję od nowa. Zrobiłem to samo co ostatnio, tym razem jednak oszczędzając Devil Trigger. Spróbowałem ponownie. Tym razem nie udało mi się chwycić platformy. Zacząłem się denerwować. Nie mogłem sobie pozwolić na marnowanie Devil Triggera, bo znowu musiałbym rozpocząć misję od nowa. Za drugim razem się udało. Teraz wystarczyło podlecieć po naszą nagrodę. Sukces. Tutaj wyjątkowo nie dostajemy fragmentu, a artefakt zwany Bangle of Time, który sprawia, że nasz Devil Trigger nie zamienia nas w demona, tylko spowalnia czas. Nigdy tego nie używałem i nie widziałem, aby ktokolwiek kiedykolwiek to robił. Ruszyłem dalej. Zebrałem wodę święconą, wyszedłem do pomieszczenia z wielkim bijącym sercem, gdzie rozbiłem pomnik kontrolujący macki zakrywające przejście, co umożliwiło mi dalszy progres. Mamy tutaj do czynienia z kolejnym genialnym pomysłem twórców, a mianowicie tymi kolorowymi tasiemcami, które musimy atakować, aby się schowały. Jeżeli uda im się nas dosięgnąć, to potrafią nam wtedy zadać naprawdę masywne obrażenia. Na szczęście dalej można sobie z nimi poradzić za pomocą Vortexa. Przyszedłem do pomieszczenia zalanego lawą, gdzie przywitały mnie plazmy. Najpierw zaatakowałem ich za pomocą Nightmare Bety, aby zdobyć na ten temat wpis w dzienniku, po czym wykończyłem ich ifrytem i granatnikiem. Naładowałem tarczę, poskakałem po wysuwających się z ziemi słupach, rozbiłem statuę z orbami i przeszedłem do kolejnej części lokacji. Tam naładowałem kolejną tarczę, co sprawiło, że wrota do sali Mundusa stały przede mną otworem. Przeszedłem przez nie, otrzymując za misję ocenę A. Został ostatni boss. Na początku otrzymałem trofeum Table of Contents za odblokowanie wpisu o każdym występującym w grze przeciwniku. Nie dało się tego pominąć. Pierwsza część walki ma miejsce w stworzonej przez demona kosmicznej przestrzeni, gdzie osobliwie walczymy z nim na zasadach prostego space shootera. Możemy oczywiście strzelać oraz wykonywać coś w rodzaju Vortexa. Możemy też zwiększyć szybkość naszego ruchu trzymając X, o czym sporo osób wydaje się nie wiedzieć. Aby zadać mu obrażenia, musimy najpierw zniszczyć 4 chroniące go kule. Walka jest całkiem prosta. Bez większego wysiłku można ukończyć ją bez obrażeń, bo wszystkich nadchodzących ataków można łatwo uniknąć, jeżeli trzymając X będziemy po prostu latać w kółko. Po niecałych 2 minutach pierwszy etap jest już za mną. Podczas właściwego starcia możemy korzystać jedynie ze Spardy, jednak zachowujemy możliwość korzystania z naszego Devil Triggera. Jeżeli chodzi o broń palną, to najlepiej jest wyposażyć się w shotgun, który skutecznie niszczy tworzone przez Imperatora kule. Starcie nie stanowi problemu. Korzystałem z umiejętności Round Trip, aby przez chwilę zadawać mu obrażenia naszym wirującym mieczem, co również szybko odnawia nam Devil Trigger. Jednocześnie ostrzeliwałem go ognistymi kulami, do których mamy dostęp, gdy jesteśmy w naszej diabelskiej formie. Fajnie, że tutaj w końcu
miejscu widać kierujące się w naszą stronę ogniste smugi. Na PlayStation 3 były one niewidzialne. Walka potrafi być irytująca z racji latających wokół Mundusa skał, przez które nie możemy go trafić. Starcie posiada kilka dużych ułatwień, dzięki czemu na wyższych poziomach trudności jest ono bardziej znośne. Nasz poziom Devil Trigger możemy dość szybko odnawiać, niszcząc duże orby, a nasze zdrowie możemy sobie odnowić, niszcząc ognistego, praktycznie nieszkodliwego smoka, który czasem zostaje wezwany na pole bitwy. Zdarza się, że Mundus wzywa obok nas 6 małych sfer, które po chwili zaczynają latać po polu bitwy i strzelać do nas. Możemy zniszczyć je wszystkie strzelbą, jeżeli ustawimy się w odpowiednim miejscu, co nie jest takie proste. Jeżeli jesteśmy w trybie Devil Trigger, to możemy odbić mieczem lecące w naszą stronę ogniste kule i zadać przy tym naszemu przeciwnikowi trochę obrażeń. Bitwa zakończyła się po niespełna 3 minutach. Misja oceniona na S i zdobyte trofeum The Devil Went Down 2. Ostatnia misja. Malay Island zaczyna się rozpadać. Mamy 5 minut na ucieczkę. Po drodze muszę pokonać kilku przeciwników. Oczywiście nie udało im się mnie zatrzymać na długo. W pomieszczeniu, w którym walczyłem z Nightmare, zdobyłem ostatni przedmiot. Podczas tego przejścia zdobyłem wszystkie przedmioty. 5 Untouchable, 6 Devil Starów i 7 wód święconych. Całkiem solidny zapas, jednak na DMD zdecydowanie może okazać się zbyt ubogi. Podczas kolejnych przejść również mam zamiar zdobyć je wszystkie. Nieporadnie próbowałem wskoczyć na mającą zabrać mnie z piekielnego wymiaru platformę, ale w końcu się udało. Z katedry przyniosłem się na korytarz, gdzie pokonałem grupkę Blade'ów. Wszedłem do pomieszczenia z samolotem, gdzie niespodziewanie podłoga pod Dante zarwała się, przez co wpadł do kanałów, gdzie znowu nawiedził go Mundus. Tutaj pokonanie go to formalność. Jest tak niemrawy, że praktycznie nie jest w stanie nas zranić, a do tego możemy bardzo szybko opróżnić jego pasek zdrowia za pomocą Vortexa. Gdy ujawnia się przed nami jego prawdziwe, karykaturalne oblicze, pojawia się Trish, która użycza nam swojej mocy. Teraz wystarczy naładować Devil Trigger i wystrzelić z naszych pistoletów. Żegnaj Mundus. Jak jednak Dante i Trish się stąd wydostaną? Otóż nagle z góry spada dwupłatowiec, za którego stery siada nasz łowca demonów, zamontowanymi na nim karabinami niszczy ścianę i zaczyna lecieć w głąb jaskiń. Przez chwilę pilotujemy maszynę i niszczymy stojące nam na drodze skały. Ale to jest idiotyczne. Naszym bohaterom udaje się uciec. Trish dołącza do Dantego w jego agencji przemianowanej na Devil Never Cry. Tak oto kończy się pierwsza część Devil May Cry. Na moje konto wpada osiągnięcie Warming Up. Misja oceniona na A. Grę ukończyłem o 7:54, czyli w 2,5 godziny. Wynik zaskakująco solidny. Podczas próby na PS3 zajęło mi to łącznie około 9 godzin, więc miałem w zapasie jeszcze sporo czasu. Ale chwila, przecież ja tu powinienem zdobyć 2 osiągnięcia. I wtedy do mnie dotarło. Podczas ostatniej walki z Nelo Angelo nie chciało mi się zaczynać etapu od początku, więc skorzystałem z Yellow Orba, przez co nie dostałem teraz osiągnięcia za ukończenie gry bez używania ich. Miałem problem. Mógłbym spróbować zrobić to na hardzie, ale tam przecież będzie jeszcze ciężej. A może by tak zrobić to podczas ostatniego etapu, podczas którego będę zdobywał brakujące enemy files. Pomysł wydawał się dobry. W końcu wtedy i tak będę prawdopodobnie musiał przejść większość gry, aby dostać się do przeciwników z jej późniejszych fragmentów. Problem był jednak taki, że niektóre wpisy wydają się wymagać, abyśmy zginęli od ataku danego przeciwnika, co zdarzyło mi się w wersji na PS3, co może doprowadzić do tego, że jednocześnie będę mógł zdobyć albo jedno, albo drugie trofeum. Ostatnią opcją na wyjście z tej sytuacji byłoby wtedy kolejne rozpoczęcie gry na normalu, aby ukończyć ją bez korzystania z Yellow Orbów. Nie byłem tylko pewny, czy starczy mi na to wszystko czasu. Wiedziałem, że najlepiej będzie zobaczyć w praktyce, które rozwiązanie okaże się możliwe do zrealizowania, więc bez zbędnej zwłoki rozpocząłem grę na poziomie trudności hard.
Tutaj na szczęście większą część roboty, polegającą na szukaniu ukrytych przedmiotów, mam już za sobą. Do wykonania zostały mi tylko 2 sekretne misje, a ukryte przedmioty jednorazowe stanowią bardzo małą część całości. Tutaj będę mógł już skupić się na walce i jak najszybszym przechodzeniu misji. Pominę tutaj pokazywanie tego, jak ponownie zbierałem wszystkie przedmioty jednorazowe, ponieważ zrobiłem to już w poprzednim rozdziale, to znaczy misji. Kolejny run rozpocząłem od przejrzenia wpisów na temat przeciwników. Sytuacja wyglądała podobnie jak w przypadku przechodzenia gry na PlayStation 3. Zwróciłem również uwagę, że brakuje mi jedynie 2 fragmentów niebieskiej kuli, co znaczyło, że nie pominąłem po drodze żadnego z mojej listy. Byłem dobrej myśli. To przechodzenie gry jest dużo swobodniejsze, bo nie muszę tracić czasu na latanie po lokacjach oraz nie mam związanych z tym wątpliwości, czy czegoś nie pominąłem. Yellow Orby zbierałem, jeżeli były w pobliżu, ponieważ mogą się one przydać podczas walk z niektórymi bossami, którzy mogą okazać się zbyt trudni, aby pokonać ich z marszu za pierwszym podejściem, ale jednocześnie zbyt łatwi, aby marnować na nich cenne jednorazowe przedmioty. W głównym holu pozbierałem trochę czerwonych kul, chociaż tak naprawdę nie było mi to potrzebne. Wszystko przylatywałem w biegu, chociaż znowu niepotrzebnie wdawałem się w walki, które nie blokowały mojego postępu. Posiadanie tak rozwiniętej postaci pozwoliło mi bardzo szybko przebijać się przez wrogie zastępy. W pomieszczeniu z samolotem przypadkiem zdobyłem trofeum Thunderstruck, które wymaga od nas wykonania przy pomocy Alastora kombinacji z oceną S. Zupełnie zapomniałem o tym trofeum. Trochę zdziwiło mnie to, że zdobyłem je dopiero teraz. Podczas misji drugiej powitał mnie Shadow, jednak nie musiałem go pokonać, aby przejść dalej. Działanie takie samo jak przy pierwszym podejściu, tyle że szybciej. Przedmiot kluczowy, odblokowanie przejścia, przedmiot kluczowy, odblokowanie przejścia. Misja trzecia i pokaz najszybszego sposobu lokomocji Dantego. Podnoszę dumę lwa i staję do walki z fantomem. Co prawda bossowie otrzymują tutaj tylko małą część obrażeń, gdy nie jesteśmy w naszej diabelskiej formie, ale na szczęście nie jest to specjalnie duże utrudnienie, bo całkiem szybko możemy sobie odnowić Devil Trigger. Standardowo wykonywałem tu jedynie ciosy z powietrza. Należy tu wspomnieć, że jeżeli chcemy je wykonywać będąc pod wpływem Devil Trigger, to nie możemy nacisnąć żadnego innego przycisku, ponieważ wtedy zamiast wykonać cios, rozłożymy skrzydła. Walka trwała zaledwie 30 sekund, podczas której dałem się trafić tylko raz. Przy okazji zdobyłem również trofeum Redemption za zdobycie 50 000 czerwonych kul. W misji czwartej znów ścigał mnie ognisty skorpion, ale tym razem nie musiałem go pokonać. Rozbiłem statuę lwa, z której zamiast Shadowa wyłonił się syn Scissors. Trochę się stawiał, ale padł bardzo szybko. Wróciłem do pomieszczenia z samolotem i zjechałem windą do podziemi, rozpoczynając tym samym przedostatnią sekretną misję, która wymaga pokonania jednocześnie 3 Shadowów. Tutaj znowu warstwa techniczna gry zaczęła mnie gnębić. Kamera ustawiła się tak, że nie widziałem nadchodzących ataków. Do tego Dante zawsze celuje w przeciwnika, który stoi najbliżej niego, a przecież najskuteczniejsza metoda walki z Shadowami wymaga, aby trzymać się od nich na dystans, bo to właśnie wtedy atakują nas swoim ostrzem. Gdy się to działo, Dante zamiast w odsłoniętego przeciwnika zaczął atakować tego, który był schowany poza ekranem. Nie chciało mi się walczyć z systemem, więc zacząłem latać ponad przeciwnikami i strzelać do nich za pomocą umiejętności Air Raid. Mimo że wiedziałem, że zajmie to więcej czasu, a także, że jestem narażony na otrzymanie większej ilości obrażeń. Na szczęście w pewnym momencie jeden z cieni padł. Z dwójką szło już łatwiej. Udało mi się zadać jednemu wystarczająco dużo obrażeń, aby przeszedł w tryb autodestrukcji. Pozostało tylko wykończyć ostatniego. Udało się. Poszło sprawniej niż się spodziewałem. Wyszedłem z podziemi i udałem się na pierwsze spotkanie z Nelo Angelo. Poszło jeszcze łatwiej niż na normalu. Jeżeli tylko walczy się w formie Devil Trigger, to można zapomnieć, że jest to wyższy poziom trudności. Misja 5 ma utrudnienie. Tutaj musimy pokonać nie jednego, a 2 cienie. Tak samo jak podczas sekretnej misji, kamera i sterowanie była dużo bardziej irytująca niż sami wrogowie. Znowu Dante nie namierzał tego, którego powinien, a oni sami chowali się poza moim polem widzenia.
Udało mi się ich pokonać, jednak zostało mi niewiele czasu. Zeskoczyłem na sam dół pomieszczenia i ukończyłem misję z zapasem zaledwie 8 sekund. W kanałach zostałem zaatakowany przez plazmy, jednak Ifrit pokazał swoją skuteczność w pozbywaniu się ich. Kolejna walka z Sin Scissors okazała się dość problematyczna, jednak musiałbym się naprawdę postarać, aby dać się zabić. Na początku kolejnej misji wykupiłem tyle Blue Orbów, ile tylko mogłem, ponieważ czekała mnie ostatnia sekretna misja, w której będę potrzebował jak najwięcej zdrowia. Niestety niepotrzebnie wydałem wcześniej walutę na ulepszenie Devil Triggera, przez co nie mogłem rozwinąć swojego zdrowia do maksymalnego poziomu. Trudno, nie powinno stanowić to wielkiego problemu. Udałem się na korytarz, a następnie wszedłem do pomieszczenia, gdzie wcześniej walczyłem z plazmami. One-Eyed Evil. Najgorsza sekretna misja w grze. W pomieszczeniu znajdują się dwa klopy. Gra wymaga od nas doprowadzenia do tego, aby jeden zabił drugiego. Już to samo w sobie jest upierdliwe. W końcu w dużej mierze jest to zależne od sztucznej inteligencji przeciwników. Jednak największy problem stanowi tutaj fakt, że przecież ciągle zmniejsza się nasze zdrowie, co sprawia, że nasz czas jest ograniczony, a z każdym trafieniem będziemy go mieli jeszcze mniej. Aby wykonać zadanie, należy ustawić się między dwoma skorpionami w taki sposób, aby jeden trafiał drugiego wypluwanymi głazami. Nie jest to takie proste. W końcu większość ich ciała jest opancerzona. Jeden z przeciwników padł. Poszło sprawniej niż myślałem. Opuściłem pomieszczenie i... okazało się, że misja została niezaliczona. Domyśliłem się dlaczego. Otóż podczas walki przez moment zacząłem strzelać do nich z pistoletów, aby dłużej zostać w powietrzu. Musiałem przypadkiem wtedy trafić w nieosłoniętą część ich ciała, przez co zadałem im obrażenia. Aktywowałem misję ponownie, tym razem mając na uwadze, aby w ogóle nie korzystać z broni palnej. Niestety miałem zbyt mało zdrowia, aby mogło mi się udać. Musiałem rozpocząć zadanie od nowa. Wariująca kamera podczas zadania doprowadzała mnie do szału. Kyklopy zbyt często trafiały mnie swoimi atakami. Kolejna próba zakończona niepowodzeniem. Zacząłem być na siebie zły, że nie wymaksowałem swojego zdrowia. Spróbowałem ponownie. Zanim Dante padł martwy, zresetowałem misję. Zacząłem się zastanawiać, czy oby nie warto jest skorzystać z Yellow Orba, aby oszczędzić sobie czas potrzebny na wczytywanie zapisu i ponowne bieganie z punktu startowego misji, skoro i tak najprawdopodobniej będę musiał z niego skorzystać później. Postanowiłem spróbować ostatni raz. Zestresowany trzymałem się ściany pomieszczenia. Wiedziałem, że to właśnie tutaj graczom najczęściej udaje się wykonać tę misję. Udało się. Ostatni fragment niebieskiej kuli zebrany. Otrzymałem osiągnięcie The Secret's Out za wykonanie wszystkich sekretnych misji. Teraz wystarczyło wykupić resztę niebieskich kul, aby zdobyć jedno z 4 najtrudniejszych trofeów. Poszedłem do sypialni kasztelana i umieściłem tam przedmiot kluczowy. Czekała na mnie ostatnia walka z fantomem. Kilka ciosów z powietrza wystarczyło, aby padł. Podniosłem trójząb, umieściłem go w stosownym miejscu i przeniosłem się na drugą stronę wyspy. Po zebraniu wszystkich przedmiotów wróciłem na główny plac, gdzie zaatakował mnie Gryfon, ale ponownie go zignorowałem. Bez większych problemów przebiłem się przez nudny kanion mgły i pokonałem Kyklopy. Misję 11 mógłbym ukończyć szybciej, gdybym tylko nie angażował się w opcjonalne walki z Blade'ami oraz Sin Sith. Zebrałem kluczowy przedmiot, umieściłem go w odpowiednim miejscu i rozpocząłem drugą walkę z Nelo Angelo. Standardowo poszło bez problemów. Kilka minut później byłem już na statku. Pokonałem Sin Sith i rozpocząłem walkę z Gryfonem. Tak jak ostatnio, wykorzystałem taktykę polegającą na zwabieniu go na statek i nakarmieniu meteorami. Tym razem poszło bardzo sprawnie.
Podniosłem laskę Hermesa i uciekłem z tonącego statku. W podziemnym tunelu byłem atakowany przez Death Scissors, które zadały mi zaskakująco dużo obrażeń. Szybko pokonałem górskie zbocze oraz kolejną lokację. Misja ukończona. Miałem wystarczająco waluty, aby kupić ostatnią niebieską kulę, co też zrobiłem, zdobywając przy tym osiągnięcie Blue Devil. W misji 15 w ciągu kilku minut dotarłem do ostatniej walki z Gryfonem. Zaczęła się ona od sabotującej mnie kamery, przez co na starcie straciłem 1/4 zdrowia. Na szczęście później obyło się bez nieprzyjemnych komplikacji. Pod koniec niespodziewanie zacząłem dostawać całkiem sporo obrażeń, jednak było to za mało, aby mnie powstrzymać. Wróciłem na pierwszą część wyspy. Wyszedłem do katedry i wyposażyłem się w Nightmare Betę, aby teoretycznie zwiększyć część moich obrażeń. Na dzień dobry zostałem wessany do walki z Fantomem. Wystarczyły zaledwie 3 ciosy. Wróciłem do rzeczywistości i naładowałem tarczę, aby odsłonić rdzeń i zacząć okładać go naładowanymi ciosami Ifryta. Związana jest z tym pewna ukryta mechanika. Uderzenia ładujemy, przytrzymując przycisk. Po chwili Dante sam wykonuje cios. Jeżeli jednak puścimy przycisk zaraz przed automatycznym wykonaniem uderzenia, to zadamy wtedy więcej obrażeń. No, teoretycznie, bo tego również wcześniej nie sprawdziłem. Wykonywałem to z nadzieją, że mechanika ta rzeczywiście działa. Pierwsza walka była już za mną. Ruszyłem dalej, aby po raz ostatni zmierzyć się z Nelo Angelo. Miałem trochę problemów, aby w odpowiednim czasie odbić ognistą kulę, a do tego po drodze zostałem zraniony przez jednego z Nobodych. W takim stanie na pewno nie poradziłbym sobie w walce z bossem, więc pokonałem kilku przeciwników, odzyskując w trakcie trochę zdrowia. Jest to pierwsza walka podczas tego wyzwania, która faktycznie jest wymagająca. Wiedziałem, że z zaledwie połową HP mam małe szanse powodzenia. Szybko udało mi się pozbyć większości jego zdrowia, ale byłem zbyt spięty i popełniłem głupie błędy. Zastanawiałem się, czy nie wczytać gry, aby spróbować ukończyć hard bez korzystania z Yellow Orbów, ale przecież później będzie jeszcze gorzej, więc nie ma sensu marnować czasu. Zużyłem go i przystąpiłem do starcia ponownie, tym razem z pełnym zdrowiem i paskiem Devil Trigger. Pod koniec trochę spanikowałem, ale na szczęście udało mi się przebić przez jego gardę. Zakupiłem ostatnią fioletową kulę, co znaczyło, że czerwone orby stały się tak właściwie dla mnie bezużyteczne. Przepłynąłem przez szalenie ciekawe lokacje podwodne i stanąłem do kolejnej walki z Nightmare. Stawiał on już wyraźniejszy opór. Na szczęście wciąż miał on tak mało zdrowia, że pokonałem go bez większego wysiłku. Misja 19 to tak w zasadzie formalność. Przeciwnicy to popychadła niestanowiące żadnego zagrożenia. Nie ma tutaj żadnej walki z bossem, która mogłaby mi zagrozić. Przedostałem się do świata demonów. Przede mną ostatnia walka z koszmarem. Wiedziałem, że tutaj mogłem już mieć problemy. Początek okazał się całkiem pomyślny. Zabrałem mu ponad połowę zdrowia, nie otrzymując prawie w ogóle obrażeń. W międzyczasie strzeliłem do niego z Nightmare Bety, aby odblokować kolejny wpis na jego temat. Udało mi się posunąć do przodu, jednak dość szybko straciłem sporo zdrowia. Postanowiłem skorzystać z Vital Stara, który zregenerował część utraconej energii. Nie był to dla mnie zbyt duży koszt, w końcu zawsze mogłem kupić go za czerwone orby, których miałem aż nadto. Najgorsze było dopiero przede mną. Gdy pasek zdrowia spadnie do zera, rozpocznie się najbardziej zaciekła część boss fightu. Wiedziałem, że będę musiał mieć naładowany Devil Trigger, aby mieć jakąś szansę. Zaczęło się. Szybko odpaliłem diabelską formę, aby zredukować obrażenia. Doskoczyłem do rdzenia i dwukrotnie użyłem Inferna. Poszło sprawniej niż zakładałem. Na początku kolejnej misji kupiłem zużytego wcześniej Vital Stara, a następnie ruszyłem w głąb demonicznych tuneli, aby odblokować sobie przejście do sali Mundusa. Misja nie sprawiła mi żadnego kłopotu, co najwyżej irytowały mnie te kolorowe tasiemce. Przedostatnia misja. Pierwsza część walki jest teoretycznie trochę trudniejsza, bo Mundus może zesłać na nas 2 rodzaje ataków jednocześnie, choć i tak można ich uniknąć latając w kółko podczas trzymania X-a. Jedynie szereg pionowych błyskawic może stanowić problem, bo na nie faktycznie musimy zwracać uwagę, inaczej wpadniemy na nie podczas naszego okrężnego lotu. Rozbiłem jego osłonę i użyłem Devil Triggera, co skutkuje wezwaniem wielkiego, czerwonego smoka.
Nice. Pokonać bossa jednym ciosem. Tego się w sumie nie spodziewałem. Pozostało ubić go na standardowych zasadach. Większość walki przebiegała całkiem sprawnie. Na koniec jednak zaczęło się coś, co sprawiło, że znienawidziłem tego bossa podczas mojego pierwszego zdobywania platyny. Otóż często, gdy ma on mało zdrowia, wpada on w nieskończoną pętlę zsyłania na nas meteorytów, których po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie uniknąć. Oznaczało to, że gdy ma on mało zdrowia, trzeba wykończyć go jak najszybciej, zanim odpali mu się berserk, czyli podobnie jak w przypadku Nightmare. Podczas mojej pierwszej próby poległem. Miałem już zużytego jednego Yellow Orba podczas tego przejścia, więc nie zaszkodziło zużyć jeszcze jednego, bo trofeum już i tak nie zdobędę. Przy drugim podejściu szło mi podobnie. Pod koniec znowu dałem sobie zadać sporo obrażeń. Próbowałem ratować się używając Devil Stara. Na DMD i tak nie posiadają zbyt wielkiej wartości. Nie uratowało mnie to przed śmiercią. Zużyłem jeszcze jedną żółtą kulę. Szło mi całkiem nieźle. Mundus był prawie martwy, ale zaczął wtedy spamować meteoryty. Myślałem, że może uda mi się wyrwać z tego cyklu, jednak tak się nie stało. Byłem już prawie martwy. Postanowiłem użyć wody święconej i skończyć to wszystko. Kurwa! Zapomniałem o tym, że na wyższych poziomach trudności woda święcona zadaje zauważalnie mniej obrażeń. Postanowiłem zacząć misję od nowa, bo ilość zużytych przedmiotów stawała się już zbyt wysoka. Pierwszą fazę ukończyłem z minimalnymi obrażeniami w ten sam sposób co ostatnio, czyli one-shotując go smokiem. Druga faza szła dobrze. Gdy miał mało zdrowia, wezwał deszcz meteorytów, ale na szczęście była to jednorazowa akcja. Ustawiłem się tak, aby mieć go na widoku i wykończyłem go ładowaną kulą ognia. Teraz już tylko wystarczyło wydostać się z wyspy. Wyszedłem z piekła, wpadłem do kanału i wygnałem Mundusa z tego świata. Gra ukończona na poziomie hard, za co dostałem osiągnięcie Boiling. Mimo kilku trudności, było to naprawdę proste do zrobienia. Teraz do zdobycia zostały mi już tylko 3 trofea. Za ukończenie gry na Dante Must Die, odblokowanie wszystkich wpisów na temat przeciwników i przejście gry bez używania Yellow Orbów. Zorientowałem się, że z Yellow Orba skorzystałem tylko raz podczas walki z Nero Angelo. Gdyby nie to, to trofeum miałbym już na swoim koncie. Ironicznie, zrobiłem taki sam błąd, jak podczas przechodzenia gry na normalu. Trudno, spróbuję zdobyć je podczas polowania na wpisy o przeciwnikach. Grę na hardzie ukończyłem o 10:06, więc nawet jeżeli okaże się to niemożliwe i będę musiał ukończyć grę jeszcze jeden raz, to wciąż raczej będę miał sporo czasu. Teraz jednak stała przede mną najtrudniejsza część wyzwania. Ukończenie gry na poziomie trudności Dante Must Die. Po przejściu gry miałem możliwość wyboru poziomu trudności. Jedną z początkowo rozważanych przeze mnie opcji było ponowne przejście gry na normalu i hardzie, aby zebrać jeszcze więcej przedmiotów jednorazowych. Wtedy to Dante Must Die na pewno nie stanowiłoby dla mnie problemu. Jednak uznałem, że skoro podczas próby na PS3 dałem radę bez tego, to tutaj również mi się uda. Zrobiłem zapis na osobnym slocie, aby na wszelki wypadek móc tutaj wrócić. Wybieram Dante Must Die. Starcia z limitem czasu, po którego przekroczeniu przeciwnicy aktywują swój Devil Trigger, nigdy nie sprawiały mi problemu. I wydaje mi się, że będzie tak również w przypadku większości graczy, którzy podejmą się próby ukończenia tego poziomu trudności. Na każdego przeciwnika jest metoda. Do marionetek wystarczy naparzać z granatnika. Blade'y można równocześnie upiec za pomocą Inferno, a dla Death Scissors wystarczy jeden celnie oddany strzał ze strzelby. Opis przechodzenia poszczególnych etapów przedstawiłem wam już w 2 poprzednich misjach. Tutaj skupię się jedynie na bossach oraz niektórych sytuacjach, o których uważam, że warto wspomnieć. Phantom. Pierwsza walka z bossem na najwyższym poziomie trudności. Tutaj już nie ma żartów. Jako że mają oni teraz permanentnie 3-krotnie więcej zdrowia, to walki będą trwały zauważalnie dłużej. Do tego Devil Trigger nie odnawia nam zdrowia, więc bardziej będę musiał skupiać się na unikaniu obrażeń.
nie szło mi specjalnie dobrze. Dawałem się zranić prostymi do uniknięcia atakami. Wciąż byłem zbyt chciwy po hardzie, na którym mogłem sobie pozwolić na błędy i agresywne próby zadawania jak największych obrażeń, lekceważąc niebezpieczeństwo. Tutaj nie mogłem sobie na to pozwolić. Pod koniec nasz skorpion schował się między kolumnami, przez co nie miałem do niego swobodnego dostępu, a nie chciałem go wywabiać, aby nie narażać się na obrażenia. Na szczęście w pewnym momencie opuścił schronienie, pozwalając mi zadać ostateczny cios. Walka z Sin Scissors była na czas, ale był on wystarczająco wysoki, aby bez problemu ubić przeciwnika. Rozpoczął się pierwszy pojedynek z Nelo Angelo. Początek całkiem niezły. Rycerz ulegle pozwalał się wytrącać z równowagi. Podczas wskakiwania na mur ognista osłona ochroniła mnie przed atakiem. To właśnie w takich sytuacjach przydaje się ona najbardziej. Druga faza również poszła gładko, bez strat zdrowia. Już myślałem, że starcie zakończy się bez otrzymywania obrażeń, gdy będący na wykończeniu Vergil zrobił to. Tak, na DMD sytuacja może zmienić się dramatycznie szybko. Dobra, ta końcówka mogła wyglądać zdecydowanie lepiej, ale nieważne, liczy się to, że się udało. Walka z Shadowami jest tutaj jeszcze trudniejsza, ponieważ gdy zadamy im za mało obrażeń, aby ich zniszczyć, to samoczynnie aktywują swój Devil Trigger. Wtedy stale zadają obrażenia wokół siebie. Udało mi się ich pokonać przy drugiej próbie. W kanałach zostałem zaatakowany przez plazmy, jednak pozbyłem się ich, zanim stali się szczególnie natarczywi. Ifrit i granatnik to bardzo skuteczne metody perswazji w tej grze. Podczas walki z Sin Sith udało mu się przejść w swój Devil Trigger, przez co stał się całkiem niebezpieczny, ale nie na tyle, abym nie poradził sobie z nim przy pierwszym podejściu. Chciałem wycofać się z kanałów, jednak zapomniałem, że wyjście odblokowuje się dopiero po pokonaniu Frostów, których zostawiłem na drugim końcu korytarza. Kiedy do nich dobiegłem, byłem już solidnie ranny, przez co udało im się mnie ubić. Rozpocząłem etap od nowa, tym razem wiedząc, że należy zająć się nimi natychmiast. No, tak to powinno wyglądać. Rozpoczęła się finałowa walka z Fantomem. Posłużę się tutaj całkiem fajnym, wprowadzonym przez twórców sposobem na wygraną. Otóż istnieje możliwość, aby nasz boss sam się zabił. Wystarczy, aby 5 razy skoczył na znajdujący się w centrum areny szklany dach. Wtedy to pęknie, przez co boss spadnie na dół i zginie, a starcie od razu zakończy się naszym zwycięstwem. Na filmikach zauważyłem, że wystarczy trzymać się blisko boków Skorpiona, aby sprowokować go do skoku. Po kilku minutach boss był martwy. Bez żadnych problemów posuwałem się naprzód. Doszedłem do drugiej walki z Nelo Angelo. Już na dzień dobry zabrał mi 3/4 zdrowia. Wiedziałem, że walka jest przegrana. W takich sytuacjach zawsze zaczyna brakować mi cierpliwości i bardziej staram się zadawać obrażenia, co szybko kończy się zgonem. Tak było w tym przypadku. Zużyłem Yellow Orba i rozpocząłem starcie od nowa. Drugie podejście było już zdecydowanie skuteczniejsze, jednak wystarczyła chwila zawahania, abym stracił większość HP. Udało się. Poszło bez większych problemów, jednak zdawałem sobie sprawę, że trzecie starcie jest wyraźnie trudniejsze od dwóch poprzednich. Następnym wyzwaniem była walka z Gryfonem na statku. 6 lat temu napsuła mi mnóstwo krwi, ale podczas ostatniej próby poszło mi świetnie. Miałem nadzieję, że teraz też tak będzie. Początek był kiepski. Dwukrotnie dałem się trafić zdalnie namierzanym nietoperzem. Najlepiej byłoby go zniszczyć za pomocą pistoletów zaraz po tym, gdy pierwszy raz wyrzuca nas on w powietrze, ale trzeba wtedy niesamowicie szybko klikać przycisk, co jest niemal ponad moje możliwości. Na szczęście można mu poprawić przy drugiej próbie. Zwabiłem ptakulca na pokład. Tutaj jednak sposób zadawania obrażeń jest inny. Na DMD lepiej jest strzelać do niego z pistoletów. Ustawiłem się w bezpiecznej pozycji i zacząłem klikać kwadrat z intensywnością tak wysoką, jakby miał od tego zależeć los świata.
Zadałem cios z powietrza, przypadkowo wskakując mu na grzbiet. Szybko ponownie zeskoczyłem na pokład, aby skłonić go do lądowania. Niestety znowu wysłał na mnie nietoperza. Udało mu się mnie zranić. Gdy Gryfon zaskrzeczał, pomyślałem, że chce lądować, ale zamiast tego zaczął ciskać we mnie laserami. Nie trafiły mnie, ale znowu zrobił to nietoperz. Miałem już naprawdę mało zdrowia. Szczęśliwie boss wylądował, a mi udało się zniszczyć jego pomocnika, zanim wystrzelił mnie ku niebu. Znowu zaczęło się szaleńcze klikanie kwadratu. Zaraz po wykonaniu swojej burzy czerwonych piorunów, znów wylądował, aby ponowić swój manewr. Wiedziałem, że może to być jego koniec, ale jeżeli nie zdążę wskoczyć na maszt i dam się trafić piorunem, to przewrotnie będzie to mój koniec. Postanowiłem dla bezpieczeństwa skorzystać z Vital Stara. Odsunąłem się na bezpieczną odległość i zorientowałem się, że nie mam naładowanego Devil Triggera, przez co nie zdążę zadać mu wystarczająco dużo obrażeń. Znowu zaczęła mnie ścigać ta cholerna przeszkadzajka. Aktywowałem przemiany w nadziei, że pozwoli mi to szybko ją zestrzelić, ale myliłem się. Trafiła mnie dwukrotnie, przez co moje życie znowu było zagrożone. Na szczęście jednak Gryfona również. Nietoperz wymęczył mnie prawie do śmierci. W tym samym momencie boss wylądował. Jednak zostałem wtedy wyrzucony w górę. Zniszczyłem przeszkadzajkę i wpakowałem salwę prosto w bossa. Udało się w ostatniej chwili. No po prostu kurwa, no nie! No, tyle, że nie. Gryfon w momencie, gdy zostaje pokonany, zasypuje pole bitwy błyskawicami. Jedna z nich mnie trafiła. Kolejne podejście nie zaczęło się szczególnie szczęśliwie. Nietoperz na sam początek trafił mnie dwukrotnie. Do tego później nie mogłem wspiąć się na maszt, przez co oberwałem błyskawicami. Byłem już na wykończeniu, a nie dałem rady zbić nawet połowy paska zdrowia bossa. Chciałem jak najszybciej rozpocząć ostrzał, więc nie oddaliłem się wystarczająco daleko, przez co znowu zraniła mnie błyskawica. Teraz jedno trafienie dzieliło mnie od śmierci. Jakimś cudem się udało. Rozpocząłem kolejną misję. W podziemnym tunelu zostałem zaatakowany przez Death Scissors. Starałem się ich zignorować i wydostać się stamtąd jak najszybciej. Był to błąd. Weszły one w tryb Devil Trigger i niemal doprowadziły do mojej śmierci. Nie mogłem sobie pozwolić na błąd. Na górzystym wybrzeżu wprowadzono nową przeszkadzajkę, spadające z góry głazy. Ciekawy zabieg. Na szczęście ani one, ani Shadowy mnie nie trafiły. Na końcu czekał na mnie syn Sith, którego starałem się pokonać za pomocą Air Raid. Nie był to dobry pomysł. Byłem wtedy bardzo mało mobilny, przez co stałem się łatwym celem. Byłem zmuszony rozpocząć misję od nowa. Wiedziałem, że będę musiał teraz pozbyć się Death Scissors w tunelu. Tym razem udało mi się zachować całkiem sporo zdrowia. Z kosą poradziłem sobie, w ogóle nie dając się trafić. Czekał mnie ostatni pojedynek z Gryfonem. Dobrze, że miałem pełne zdrowie i Devil Trigger. Początek był świetny. Po 10 sekundach boss stracił 1/3 zdrowia. Cieszyłem się, że aktywował swój ładowany atak, w którym zaciemnia pole bitwy i posyła w naszą stronę błyskawice, ponieważ bardzo łatwo jest ich unikać. Cóż, nie zawsze to wychodzi. Po tym, gdy wykona on szarżę, jest dobry moment na naładowanie meteoru. Trzeba jednak liczyć się z tym, że gdy zmieni on pozycję, to można spudłować. Szło mi naprawdę dobrze. Kolejne zwycięstwo. Tym razem za pierwszym razem, dając się trafić zaledwie 2 razy. Mogłem być z siebie zadowolony. Nadszedł czas na Nightmare. Zwiększona ilość zdrowia dała się we znaki. Gdy boss zaczął chować swój rdzeń, wykonałem drwinę, aby odzyskać część swojej demonicznej energii. Po naładowaniu tarczy zacząłem biegać wokół niego, aby uniknąć postrzelenia przez jego srebrne orby. Następnie ognistym podskokiem odbiłem jego wysuwające się z torsu ostrze. W momencie ujawniania swojego rdzenia Nightmare używa roju białych pocisków. Gdy ujawnił go ponownie, na szczęście użył ostrza, więc mogłem bez problemu zająć się zadawaniem obrażeń. Dałem się złapać.
Na DMD jest to całkiem opłacalne. To dobry sposób na zadanie dużych obrażeń. Walka z ognistym skorpionem nie przebiegła specjalnie elegancko, jednak nie miało to zbyt dużego znaczenia, bo właściwy boss był już na wykończeniu. Pod koniec chciałem jak najszybciej zakończyć walkę, zadając serię ciosów. Przede mną jeden z najtrudniejszych boss fightów w tej grze. Ostatni pojedynek z Nelo Angelo. Rozpoczął się on niemrawo. Nie mogliśmy zadać sobie wzajemnie obrażeń. Punkt zwrotny nastąpił, gdy Vergil przyzwał swoje miecze, które w jednym momencie zabrały mi prawie 3/4 zdrowia. Gdy unikałem kolejnych pocisków, wyskoczył on nagle zza ekranu i pchnięciem doprowadził mnie na skraj śmierci. Udało mi się zadać mu jeszcze sporo obrażeń, ale porażka była w zasadzie nieunikniona. Kolejne starcie szło źle od samego początku. Wystarczyło tylko kilka sekund, abym ponownie padł martwy. Trzecie podejście. Na dzień dobry straciłem większość zdrowia, dając się trafić jednym z najprostszych do uniknięcia ataków. Rycerz uniósł się nad polem bitwy, aby wezwać swoje pociski. Kolejna porażka. Vergil wyjątkowo uparcie odbijał moje ataki i szybko przystępował do ofensywy. Na szczęście ognisty skok potrafił nieco zahamować jego zapędy. Niestety popełniałem tutaj błąd polegający na tym, że po wykonaniu serii uderzeń odskakiwałem w obawie przed kontratakiem, zamiast dalej próbować wytrącić go z równowagi. Nie zadawałem przez to specjalnie dużych obrażeń oraz co gorsza dawałem mu okazję do ponownego wezwania swoich mieczy. Pokonał mnie po raz 4, a później również bardzo szybko po raz 5. Byłem zmęczony, a walka wymagała dużej ilości skupienia. Grałem jakieś 5 godzin praktycznie ciągiem. Uznałem, że muszę zrobić sobie przerwę. Była godzina 11:40. Spojrzałem na listę trofeów. Brakowało mi jedynie 3. Wiedziałem, że jest to ostatnia prosta. Usiadłem na kanapie, zrobiłem sobie coś do jedzenia i odpocząłem chwilę. Godzinę później ponownie chwyciłem w ręce pada. Teraz byłem gotowy. Szło dobrze. Widać było efekty w bardziej agresywnym okładaniu go ciosami. Niestety starcie nie wybacza błędów. Przy drugim podejściu Vergil otoczył się swoimi mieczami, przez co praktycznie nie dało się uniknąć obrażeń. Znowu padłem martwy. Podczas trzeciej próby szybko otrzymałem sporo obrażeń. Ale co zaskakujące, szło mi dalej naprawdę dobrze. Boss był już na wykończeniu. Postanowiłem dobić go za pomocą wody święconej. Właśnie dowiedziałem się, że jeżeli zasłania się on mieczem, to w całości ignoruje on jej obrażenia. Próbowałem własnoręcznie dokończyć walkę, ale koniec był taki jak zawsze. Zużyłem sporo Yellow Orbów oraz wyrzuciłem w błoto wodę święconą, więc wczytałem grę i ponownie przeszedłem cały etap. Przyzywane miecze ciągle stanowiły dla mnie istotny problem. Szczęściem w nieszczęściu było to, że miałem wtedy okazję strzelić do niego kilka razy z granatnika, aby zadać wcale niemałe obrażenia oraz zregenerować trochę Devil Triggera. Przez godzinę bezskutecznie próbowałem odnieść zwycięstwo, starając się ograniczyć używanie przedmiotów tylko do sytuacji, w której byłem już blisko. W międzyczasie postanowiłem skorzystać z Devil Stara, które i tak w późniejszych walkach będą dla mnie praktycznie bezużyteczne. I tak dałem się załatwić. Podczas kolejnej walki nie szło mi najgorzej. Byłem w stanie zadać mu sporo obrażeń, gdy stał na schodach. Byłem dobrej myśli, jednak wystarczyła chwila nieuwagi, aby trafił mnie swoimi magicznymi pociskami. Kolejne podejście również szło dobrze. Dałem radę zbić prawie połowę paska zdrowia bossa bez otrzymywania obrażeń. Jednak udało mu się mnie zranić z zaskoczenia, gdy zamiast teleportować się daleko, pojawił się zaledwie kawałek dalej i natychmiast zaatakował. Szło naprawdę dobrze. To była moja szansa. Tak, udało mi się.
I to nie używając przedmiotów jednorazowych podczas walki. Wynik starcia w dużej mierze wynikał z faktu, że ani razu nie skorzystał on ze swoich przyzywanych mieczy. Co prawda zużyłem sporo żółtych kul, jednak nie miało to znaczenia. Ostatnie 2 boss fighty mają miejsce na samym początku misji, więc nie będą mi one praktycznie w ogóle potrzebne. Jedno z trudniejszych wyzwań było już za mną. Teraz musiałem ponownie zmierzyć się z Nightmare. Podczas pierwszego otwarcia rdzenia wylosował mi się najgorszy atak, przez co już na starcie straciłem sporo zdrowia. Jego kolor był zielony, przez co już od samego początku miałem utrudnione zadanie. Nie działałem tak, jak należy. Niepotrzebnie użyłem Inferno oraz zacząłem wyprowadzać zwykłe uderzenia. Mogłem doprowadzić do jeszcze większego uodpornienia bossa na obrażenia. Znowu naprowadzające białe pociski. Próbowałem ich uniknąć, jednak z marnym skutkiem. Do tego zadałem bardzo mizerne obrażenia. Kolejne odsłonięcie było dla mnie łaskawsze. Potwór zaatakował mnie swoim ostrzem. Niestety po kilku ciosach rdzeń zmienił swój kolor na czerwony, osiągając jeszcze większą odporność. Przeciwko mnie został użyty nowy atak. Wielkie, latające jak bumerang... ramię koszmaru? Można je w całkiem łatwy sposób zneutralizować poprzez ognisty skok. Jednak chaotyczna kamera za bardzo utrudniała mi to zadanie. Dlatego postanowiłem skupić się na zadawaniu obrażeń w nadziei, że nie zostanę trafiony. Zwróciłem uwagę, że rdzeń znowu stał się niebieski, nie do końca jednak rozumiejąc czemu. Specjalnie dałem się złapać, aby zostać przeniesiony do walki z Gryfonem. Popełniłem głupie błędy i zostałem zmuszony użyć Vital Stara. Szło mi naprawdę źle. Postanowiłem sprawdzić, jak radził sobie tutaj Joch. Otóż okazało się, że nie ładował on meteorytów i fryta, a jedynie strzelał z pistoletów, czyli jak w drugim starciu, a nie trzecim. Postanowiłem zrobić tak samo. Szło mi zauważalnie skuteczniej, jednak wystarczyło jedno uderzenie, abym padł. Dobra, trudno. Teraz przynajmniej wiedziałem już, jak sobie z nim poradzić. Użyłem Yellow Orba i rozpocząłem walkę od nowa. Powoli posuwałem się do przodu, nie dostając specjalnie dużo obrażeń. Zostało mu już niewiele zdrowia, ale ja również mogłem paść w jedną chwilę. Zdecydowałem się zużyć jednego Untouchable, aby bezpiecznie doprowadzić starcie do końca, 3-krotnie używając Inferno. Kolejny boss pokonany. Wiedziałem, że mogłem zrobić to bez korzystania z cennego przedmiotu oraz, że ta ilość ciosów może sprawić, że następne starcie będzie dla mnie niezwykle wymagające. Jednak nie miałem już chęci, aby mozolnie poprawiać swoją technikę. Liczyłem, że ostatnie boss fighty, zwłaszcza z Nightmare, okażą się dla mnie łaskawe. Po drodze zebrałem wszystkie przedmioty jednorazowe, jakie tylko się dało. Nawet jeżeli będę miał problemy, to powinny one okazać się wystarczające, abym odniósł zwycięstwo. Rozpoczęło się prawdopodobnie najtrudniejsze starcie całego wyzwania. Odsłoniłem rdzeń i zacząłem zadawać mu ciosy. Wiedziałem już, że moja nierozwaga w poprzednich starciach doprowadziła do tego, że obecne stanie się dla mnie dużym utrapieniem. Boss otrzymywał niesamowicie niskie obrażenia. Straciłem już prawie połowę zdrowia, a mimo tego ledwo co dałem radę drasnąć mojego oponenta. Wiedziałem, że walka będzie długa. Dlatego, gdy atakowały mnie samonaprowadzające białe pociski, to skupiałem się na unikaniu ich, opierając się pokusie zaatakowania rdzenia. Wiedziałem, że jeżeli to zrobię, to nie starczy mi zdrowia, aby doprowadzić starcie do końca. Minęło już kilka minut. Straciłem już większość swojego zdrowia, nie będąc nawet w połowie drogi do zwycięstwa. Postanowiłem zużyć Vital Stara. Ciężko było mi odnowić pasek Devil Trigger, dlatego postanowiłem zacząć korzystać z Devil Starów. W końcu jak nie teraz, to kiedy? W późniejszym etapie skorzystałem z wody święconej, aby zobaczyć, jaki będzie miała na niego efekt. Tak jak się spodziewałem, bardzo mizerny. Untouchable były zdecydowanie najbardziej użytecznymi przedmiotami podczas tego wyzwania. Nieśmiertelność i nieskończony Devil Trigger są nie do przecenienia.
Użyłem go kolejny raz, co dało mi możliwość zadania całkiem sporych obrażeń, a następnie ponownie doprowadzając do odpalenia przerywnika z Trish. Gdy odzyskałem kontrolę, szybko ponownie użyłem przedmiotu, któremu zawdzięczam jakieś postępy w tej walce. Udało mi się zbić pasek zdrowia do zera. Nightmare'owi odpalił się berserk. W chaosie nie miałem szansy, aby po zakończeniu działania Złotej Gwiazdy wejść do menu i użyć jej ponownie. Dałem się pokonać. Po każdej nieudanej próbie musiałem rozpocząć misję od nowa, aby stanąć do walki w pełni wyposażony. Byłem pod presją. Wiedziałem, że wszystkie moje ciosy i uniki muszą być dobrze przemyślane. Jednak ciężko, żeby takie były przez tak długi czas. Bardzo nieznacznie zmniejszający się pasek zdrowia bossa działał na mnie demotywująco. Kolejną próbę rozpocząłem od pozwolenia się złapać, aby zawalczyć z Nelo Angelo. Walka była całkiem łatwa, a mimo tego i tak głupio dałem się zranić. Po powrocie na arenę użyłem Vital Stara. Starałem się, ale nie sposób wszystkiego uniknąć. Padłem martwy po raz drugi. Bardzo utrudniłem sobie życie przez swoją nieostrożność i porywcze granie podczas 2 poprzednich starć. Podczas mojego 3. podejścia postanowiłem nie oszczędzać na przedmiotach i korzystać z nich już od samego początku walki. Głównie tyczyło się to Devil Starów, które pozwoliły mi ciągle zadawać obrażenia w diabelskiej formie. W trakcie ataku białych pocisków powstrzymywałem się od rzucenia się na rdzeń. Zrobiłem to dopiero, gdy zniknęły. Jednak dałem radę zadać jedynie jeden cios. Używałem przedmiotów niemal bez przerwy, a i tak bardzo topornie posuwałem się naprzód, tracąc przy tym sporo zdrowia. Na szczęście Inferno pozwoliło mi zadawać obrażenia, nawet gdy nie trafiałem bezpośrednio w cel. Miałem już bardzo mało zdrowia. Zdecydowałem się zacząć korzystać ze Złotych Gwiazd i spamować Inferno. Pojawił się przerywnik resetujący zarówno stan Nightmare, jak i mój, przez co przestałem być pod wpływem gwiazdy. Wiedziałem, jak muszę zakończyć tę walkę. Gdy Nightmare przechodzi w tryb Berserk, nie mam praktycznie szans na przetrwanie. Muszę być ciągle pod wpływem Untouchable, dlatego musiałem użyć jej przed zbiciem pierwszego paska. Nie mogłem zrobić tego wcześniej, bo efekt mógł przestać działać, zanim zdążę wykończyć bossa, co skończyłoby się moją natychmiastową śmiercią, bo nie zdążyłbym nawet wejść do menu, aby użyć gwiazdy ponownie. Boss miał bardzo mało życia, jednak nie dałbym rady podejść do niego, nie będąc nieśmiertelnym. Użyłem Untouchable i zacząłem szybko spamować Inferno. Tak, sukces. To było straszne. Boss, którego ciężko było pokonać, nawet korzystając ze wszelkich możliwych środków. Na wszelki wypadek zrobiłem zapis na osobnym slocie, w razie gdyby się okazało, że zostało mi zbyt mało przedmiotów, aby poradzić sobie z Mundusem, ostatnią realną barierą między mną a sukcesem. Podczas pierwszego podejścia od razu popełniłem głupi błąd. Reset. Udajmy, że to się nie wydarzyło. Tutaj już nie załatwię go tak szybko jak ostatnio, ale i tak dość sprawnie opróżniałem jego pasek zdrowia. W trakcie jego obrotu, który wykonuję, aby ponownie nabrać między nami dystansu, zadałem mu obrażenia Vortexem. Cały czas wystarczyło latać w kółko, aby skutecznie unikać jego ataków. Korzystałem z takiej samej taktyki, jak podczas przechodzenia gry na PS3. Najpierw szybko wykonywałem półokrąg, a następnie wolniej przelatywałem po środku ekranu, aby zadać Mundusowi jak najwięcej obrażeń, po czym powtarzałem procedurę. Znowu udało mu się odlecieć, jednak był już na wykończeniu. Pierwsza część zaliczona, teraz zostało już tylko ostatnie starcie.
Byłem solidnie ranny, więc skorzystałem z Vital Stara oraz sprawdziłem, jak radzi sobie tutaj woda święcona. Wciąż kiepsko, ale przynajmniej niszczy ona wszystkie stworzone przez Mundusa kule. O nie, meteoryty. Wiedziałem, że może oznaczać to mój koniec, więc użyłem Untouchable. Znowu to samo. Na szczęście przestał. Teraz może być moja szansa. Ponownie użyłem Untouchable. Teraz mogłem iść na całość i korzystać ze wszystkiego do woli. Zacząłem spamować wodami święconymi, a gdy zobaczyłem, że wzywa kolejny deszcz meteorytów, użyłem kolejnego Untouchable. I znowu to samo. Na szczęście udaje mi się w przerwie znowu użyć gwiazdy. Teraz mam szansę. Tak, udało się. Uff, teraz mogę zaznać spokoju. Największe wyzwanie było już za mną. Ukończyłem Dante Must Die, za co dostałem trofeum Combustible. Trochę się namęczyłem, ale szczerze mówiąc uważam, że nie było to aż tak koszmarne. W kilku momentach musiałem się naprawdę skupić, jednak przez większość czasu wszystko pokonywałem praktycznie z marszu. Po tych 6 latach nie zapomniałem, jak skutecznie walczyć z bossami, dzięki czemu nie zajęli mi dużo czasu. Do tego w zdecydowanej większości przypadków nie musiałem marnować na nich przedmiotów, nawet na DMD, na co pierwotnie byłem gotowy. Wspomóc musiałem się jedynie na sam koniec. Całe szczęście, że mi ich nie zabrakło. Była 14:48. Licznik pokazuje, że trzykrotne ukończenie gry zajęło mi jedynie 2 godziny i 30 minut. Wtedy to dopiero gry były krótkie, co? Dobra, teraz zostały mi już tylko 2 rzeczy. Zdobyć brakujące enemy files i ukończyć grę po raz ostatni. Ustawiłem poziom normal i stworzyłem nowy zapis. Przejrzałem, których wpisów brakuje mi dla konkretnych przeciwników. Następnie odpaliłem faku o Devil May Cry i sprawdziłem, czego dotyczą. Wypisałem je na liście w kolejności, w jakiej będę trafiał na danych przeciwników. Pierwszy do wykonania był paragraf 5 dla marionetek, który wymagał, aby skoczyli nam na plecy. Wystarczyło nieruchomo postać przed jednym z nich, aby zrobił to, czego od niego oczekiwałem. Następne były Syn Scissors i paragraf 3. Musiałem mieczem zaatakować ich mroczny płaszcz. Nic prostszego. Te 2 wpisy odblokowałem w drugiej misji. W misji 4 próbowałem zdobyć wpisy dla Dev Sith, których było aż 6. Na początek chciałem uzyskać 2 najtrudniejsze. Jeden wymagał wykonania przez nich specjalnego, rzadkiego ruchu, podczas którego tworzą one swego rodzaju parasole. Drugi wpis wymaga, abyśmy stojąc na nim dali wykonać na sobie ich specjalny atak. Na PS3 w całości pozbawił mnie zdrowia, dlatego obawiałem się, że również tutaj będę musiał zginąć, przez co nie ominie mnie jeszcze jedno przejście gry. Udało mi się sprowokować atak. Stanąłem na parasolu, dałem się złapać i zacząłem miotać się, aby nie dać się zabić. Sprawdziłem bazę danych, czy się udało. Tak, przy okazji zdobyłem jeszcze jeden wpis. Przeczytałem, że to paragraf 8, który wymagał od przeciwników szybkiego krążenia wokół nas, co zaczęli robić mimochodem, gdy tylko nic nie robiłem. Następnie zdobyłem paragraf 10, który wymagał odbicia pistoletami ich kosy, gdy jesteśmy w stanie Devil Trigger. Następnie odbiłem Alastorem ich kosę, za co odblokowałem paragraf 9. Paragraf 12 wymagał, abyśmy ich oszołomili i zabili jednym strzałem z broni palnej, czyli tak jak w przypadku ich braci z nożycami. Jednak na tych nie jest to takie proste do wykonania. Na końcu to również mi się udało. W misji 5 odblokowałem paragraf 5 dla Shadowa, który wymagał zaatakowania z broni palnej i jego rdzenia. W misji 6 odblokowałem wpis 5 dla Belzebuba, który wymagał, aby skoczył nam na plecy. Nie trzeba go było długo namawiać.
Na początku misji 8 zająłem się wpisami dotyczącymi Blade'ów. Paragraf 2 wymagał zaatakowania ich tarczy, co naturalnie nie sprawiło problemu. Paragraf 8 zmuszał za to, abyśmy zaczęli żonglować nimi w powietrzu za pomocą pistoletów do momentu, aż sami wyrwą się z oszołomienia. Następnie próbowałem zdobyć paragraf 5, który wymagał, abyśmy zostali zaatakowani przez nich w momencie, gdy nasz pasek zdrowia jest czerwony. Nie byłem pewny, czy nie jest konieczne, abym został zabity, aby zdobyć ten wpis. Próbowałem przez dłuższy czas, jednak nie pojawił się on. W pewnym momencie nie udało mi się uniknąć jednego z ich ataków, przez co padłem martwy. Rozpocząłem misję od nowa. Ponownie odblokowałem poprzednio zdobyte wpisy i przystąpiłem do kolejnych prób. W internecie zobaczyłem, że powinien być to specyficzny atak z doskokiem. W międzyczasie udało mi się zdobyć paragraf 9. Należało przewrócić jednego z nich, a następnie wykończyć go ciosem z powietrza. Spędziłem tu sporo czasu, wielokrotnie dając się zranić, jednak nic nie wychodziło. Nie pomagała również duża liczba przeciwników, która zwiększała prawdopodobieństwo przypadkowej śmierci. Na szczęście w końcu się udało. Został mi dla nich jeszcze jeden wpis, który wymagał takiego samego działania, tyle że pod wodą, tak więc musiałem poczekać do misji 13. W dalszej części misji 8 próbowałem zdobyć 2 wpisy dla fetysza. Zapisałem grę na wszelki wypadek, gdybym zginął. Naprawdę nie chciałem ponownie męczyć się z Blade'ami. 4 wymagała, abyśmy zostali trafieni ich okrzykiem bojowym, co udało mi się dość fartownie. Paragraf 3 wymagał, aby tak jak marionetki rzucili nam się na plecy. Wykonują ten ruch bardzo rzadko, więc musiałem cierpliwie czekać, aż łaskawie zdecydują się go wykonać. Udało się. W misji 13 znowu sporo czasu poświęciłem, dając się klepać dla Blade'ów i ponownie wpis nie chciał wpaść. W pewnym momencie, gdy byłem już na strzała, wykonał on ruch, o którym myślałem, jednak spudłował. Sprawdzam bazę danych. Udało się. Pokonałem przeciwnika. Nie miałem już Vital Stara, więc nie mogłem odnowić sobie zdrowia. Wpłynąłem do kolejnego pomieszczenia, mając nadzieję, że nie zostanę trafiony. Szybko podpłynąłem do wyjścia ze statku. Całe szczęście. Teraz zostały mi już tylko wpisy dla Nobody oraz Nightmare. Przeszedłem do misji 19. W przypadku tych pierwszych musiałem dać się złapać ich wielkim ramieniem, aby zdobyć paragraf 6. Na szczęście byli skorzy do współpracy. Całkiem szybko rzucili we mnie swoim okiem, za co wpadła również 5. Został tylko Nightmare. Jego wpis można było odblokować jedynie podczas ostatniego starcia. Paragraf 11. Po tym jak wskoczy on na sufit, musieliśmy dać się złapać w jego siatkę. Udało się. Co zabawne, był to również ostatni wpis, który zdobyłem na PS3. W tamtym momencie otrzymałem platynę. Teraz pozostało mi już tylko ukończyć grę. Wow. Zrobiłem to. Przed wyzwaniem naprawdę miałem wątpliwości, czy mi się uda. Myślałem, że zabraknie mi czasu, że bossowie staną się zbyt wymagający, że zatnę się na jakimś wpisie. Sami zresztą pomyślcie, zdobycie tak rzadkiej platyny w tak krótkim czasie brzmi jak coś, czego nie da się zrobić. Było to naprawdę wymagające pod względem umiejętności, jednak moje pierwsze zdobycie platyny na PlayStation 3, w trakcie którego nie użyłem żadnych przedmiotów, sprawiło, że nauczyłem się wtedy wszystkich bossów na pamięć, co naprawdę tutaj zaowocowało. Odruchy wciąż były we mnie żywe, pomimo tego, że minęło 6 lat. Chyba najbardziej doskwierało mi tutaj zmęczenie spowodowane graniem tyle czasu bez przerwy, w dodatku po niepełnym śnie, a także presja czasu. Mogę być z siebie dumny. Nie tylko dlatego, że tak szybko dałem radę osiągnąć coś, co w ogóle osiągnęło niewielu, ale również dlatego, że moje przygotowania okazały się naprawdę solidnie zrealizowane. Wypisana ściąga, przeanalizowane walki profesjonalistów na YouTubie oraz szczególnie podjęta próba na PlayStation 3. Gdyby nie ona, na pewno by mi się nie udało tego dokonać. Początkowo miałem rozpocząć wyzwanie 2 dni wcześniej, kiedy to na próbie ukończyłem jedynie normal. Całe szczęście, że tego nie zrobiłem, bo nie byłbym wystarczająco
wystarczająco gotowy na czekające mnie na późniejszym etapie wyzwania. Dzięki temu wszystkiemu udało mi się tego dokonać. Jubileuszowe 20 platynowe trofeum zdobyte o 16:56 w zaledwie 11 godzin i 35 minut. To moja najszybsza platyna i równocześnie jedna z najrzadszych. To całkiem zabawna ironia. Tak kończy się moje wyzwanie. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się obserwując moje poczynania. Albo że dowiedzieliście się tutaj sporo przydatnych rzeczy, jeżeli również planujecie zdobyć platynę. Devil May Cry to seria bliska memu sercu. Bardzo cieszę się, że mogłem w ten sposób symbolicznie uhonorować ją na moim profilu PlayStation, a także tym materiałem. Jeżeli są tu tacy, którzy również zdobyli wszystkie osiągnięcia w pierwszej odsłonie, to koniecznie opowiedzcie o tym, jak wyglądało to w waszym przypadku. To tyle ode mnie. Na razie.